Materiał, który oglądacie, powstał dzięki wsparciu patronów. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie z tej strony żuraw.pl. Dawno nie było streamu z czegoś innego niż gry wideo, więc po długiej przerwie od RPGów, po długiej przerwie od czegokolwiek związanego z RPGami wracamy z czymś nietypowym na moim kanale, bo wracamy z grą paragrafową. Jedną z 3 gier paragrafowych, której tytuł widzicie jakby w nagłówku tego streama. Jest to Dracula, Klątwa Wampira. Jest to gra paragrafowa autorstwa Jonathana Greena, amerykańskiego twórcy gier paragrafowych, który wydał ich trochę na amerykańskim rynku i z których 3 tytuły właśnie wydawnictwo Muduko, polskie wydawnictwo zajmujące się wydawaniem gier planszowych, gier karcianych i także, jak się okazało, gier paragrafowych. Wydało 3 jego gry. Właśnie jedną z nich będziemy dzisiaj grać, czyli Draculę, Klątwę Wampira. W Polsce ukazały się jeszcze 2 inne tytuły. Koszmar Alicji z Krainy Czarów, który będziemy rozgrywać 1 listopada o godzinie 20 z koleżanką DG, którą znacie z sesji Co się stało w Chlewnikach. Ona zagra ze mną właśnie w Alicję, a później 2 listopada znowu wracamy z Draculą, tylko tym razem będzie ze mną grał Zaraza, który będzie wcieli się w hrabiego Draculę, więc będziemy mieli historię z nieco innej perspektywy. Gry dostałem od wydawnictwa Muduko za darmo, po prostu mi przysłali, więc stwierdziłem, że skoro wydawnictwo postanowiło mnie w jakiś sposób wesprzeć, to ja się odwdzięczę, nagrywając materiały na temat tych gier, które posłużą niejako jako forma promocji również dla tych gier. Ponieważ nie chciałem sam w to grać, to stwierdziłem, że zrobimy z tego taką mini czy quasi sesję RPG, taką połowiczną sesję RPG, gdzie w rolę gracza wcieli się Chrobson. Dobry wieczór. Chrobson jest ze społeczności Karczmy RPG od Karczmarza. Niektórzy mogą go kojarzyć, bo występował u mnie na 2 sesjach wigilijnej delegacji. I to jest drugi raz, jak się pokazuje w drugim projekcie na moim kanale. I dzisiaj Chrobson wcieli się w jednego z łowców wampirów, z 3 łowców wampirów, którzy podążają śladem hrabiego Drakuli. Na wstępie poczytam trochę zasad tej gry, bo w sumie zakładam, że ani ja za bardzo nie znam tych zasad, bo się nie wczytywałem jeszcze bardzo mocno w tą książkę, ani Chrobson tym bardziej pewnie nie zna. Nie, więc tym trzeba bardziej. przedstawić tutaj, jak wyglądają zasady tej rozgrywki. One nie są jakieś trudne. Na ekranie tego layoutu, tego streama macie zrzut z karty przygody. Chrobson wciela się w doktora Jonathana Sewarda, jednego z łowców wampirów, przyjaciela Jonathana Harkera, który jest jakby tym głównym łowcą wampirów, który podąża śladem hrabiego Drakuli. Cała gra oparta jest na twórczości Brama Stokera i na słynnej książce właśnie Dracula, której jest tenże Bram Stoker autorem. Dracula, Klątwa Wampira różni się od innych tytułów z serii tym, że jeśli grasz jednym z 3 łowców wampirów, to co jakiś czas w trakcie przygody możesz zmienić postać, w którą się wcielasz. Czyli mogą zdarzyć się momenty, w które będziesz mógł zmienić perspektywę na perspektywę innej postaci. A można też grać hrabim Draculą, ale wtedy doświadcza się wyjątkowej przygody tylko z jego punktu widzenia. Łowcy wampirów. Każdy z 3 łowców wampirów ma 5 cech, których wartość trzeba śledzić w trakcie rozgrywki, notując je na ich kartach przygody. Masz swoją kartę przygody i masz tam 5 cech, czyli zręczność, walka, wytrzymałość, ESP i groza. Pierwsza z nich, zręczność, określa wysportowanie i zręczność twojej postaci. Jeżeli trzeba przeskoczyć nad przepaścią lub uchylić się przed śmiercionośnym pociskiem, używa się właśnie tej cechy. Walka określa posiadaną przez postać biegłość w walce, zarówno wręcz, jak i ostrą klingą oraz z użyciem broni palnej. Wytrzymałość określa odporność fizyczną postaci oraz to, ile sił jej jeszcze zostało. W trakcie przygody może się zmienić częściej niż inne cechy. ESP, znane również jako postrzeganie pozazmysłowe, określa siłę 6. zmysłu postaci, czyli innymi słowy to, w jakim stopniu potrafi ona odbierać informacje bezpośrednio swoim umysłem, a nie za pośrednictwem zmysłu. I groza określa, jak bardzo przerażona jest postać. Im większą grozę ktoś odczuwa, tym gorzej radzi sobie w przerażających albo traumatycznych sytuacjach. W przeciwieństwie do niektórych gier paragrafowych w Draculi, Klątwie Wampira, mocne i słabe strony postaci nie są określane losowo, jednak wszystkie postacie zaczynają z grozą równą 0, czyli w pole grozy można wpisać 0. Lecimy dalej. Oprócz 5 podstawowych cech, każdy z łowców wampirów może zastosować w krytycznych momentach przygody specjalną zdolność Pióro jest silniejsze. Tu masz 3 takie kratki pod tymi 5 cechami. które pozwala uniknąć starcia z wrogiem albo zmienić przebieg jakiegoś spotkania i ujść w jednym kawałku. Jednak tej zdolności każda postać może użyć tylko 3 razy w trakcie przygody.
Czyli masz tak jakby 3 koła ratunkowe, które mogą cię wyciągnąć z ciężkiej opresji, tak? Jeżeli się do niej odwołasz, zaznacz jedno zużycie na karcie przygody odpowiedniej postaci. Do takiego wielkiego X-a można postawić na przykład, żeby odhaczyć. No i mamy tutaj postaci. Ty jesteś Johnem Sewardem, więc zobaczmy, kim jest John Seward. Dr John Seward. Pomimo młodego wieku dr John Seward dla przyjaciół Jack samodzielnie zarządza szpitalem psychiatrycznym Carfax w Purfleet w hrabstwie Essex, gdzie jako lekarz skupia się na chorobach umysłowych. Będąc człowiekiem nauki, nie wierzy w siły nadprzyrodzone. Kiedy studiował medycynę, jednym z jego wykładowców był profesor Van Helsing z Amsterdamu, znany lekarz psychiatra. Na swojej karcie postaci masz taką ikonkę czaszki. Jeżeli w trakcie przygody natrafimy na paragrafy, będę ja to widział akurat, które oznaczone są symbolem czaszki, to nie realizujemy treści tego paragrafu, tylko dodajemy do 30 do numeru tego paragrafu i przeskakujemy do tego właśnie wskazanego w ten sposób paragrafu. I twoje statystyki startowe to zręczność 10, walka 9, wytrzymałość 22 i ESP na poziomie 6. Musimy też jeszcze śledzić punkty wampirów, to tam na tej zestawie tych kart, które wcześniej ci wysyłałem, tam masz punkty krwi się śledzi, bo chociaż każdy z łowców wampirów posiada własny unikalny zestaw cech, których zmiany będzie trzeba śledzić, to jeśli chodzi o punkty krwi, wszyscy uzyskują je wspólnie. Liczba punktów krwi pokazuje, jak rośnie moc Drakuli, gdy łowcy wampirów walczą o udaremnienie jego planów. Jeśli zrobisz coś, co ostrzeże Drakulę, że na niego polujesz, liczba punktów krwi wzrośnie, a jeśli zabijesz któregoś ze wysłanników wampira, liczba ta zmaleje. Uważaj, granie więcej niż jednym łowcą wampirów może zarówno przynieść pewne korzyści, jak i spowodować, że Dracula szybciej stanie się potężniejszy. Na przykład, jeżeli dr John Seward zrobi coś, co spowoduje przyrost punktów krwi, wskutek tego później może bezpośrednio ucierpieć Jonathan Harker. Testowanie cech. W różnych momentach przygody zostaniesz poproszony o przetestowanie jednej lub większej liczby cech postaci, którą właśnie grasz. Jeżeli testowana jest twoja zręczność, walka lub ESP, to po prostu rzuć 2 kostkami. Jeśli wyrzucona suma jest równa wartości testowanej cechy lub od niej mniejsza, zdałeś test. Jeśli wyrzucona suma jest większa niż dana cecha, oznacza, że nie zdałeś testu. Czyli u ciebie najbardziej chyba będzie cierpiała na tym walka, tak? Bo z 9, tak. Tak, bo będziesz musiał wyrzucać mniej niż 9. Jeżeli testowana jest twoja wytrzymałość, rzuć 4 kostkami. Jeżeli łączny wynik uzyskany na wszystkich 4 kostkach jest równy poziomowi twojej wytrzymałości lub od niego mniejszy, zdałeś test. Jeżeli wynik jest wyższy lub to zdanie przekracza twoje obecne możliwości, nie zdajesz testu. Natomiast groza jeszcze jest do testowania. Testowanie grozy przebiega inaczej niż w przypadku zwykłych cech. Gdy testowana jest twoja groza, rzuć 4 kostkami. Jeżeli łączny wynik uzyskany na wszystkich 4 kostkach jest równy poziomowi twojej grozy lub od niej wyższy, zdałeś test. Ale jeżeli jest niższy, to nie zdajesz testu. Czyli na odwrót niż w przypadku pozostałych cech. No tak, no bo i na początku jest 0, a im więcej, tym potem trudniej zdać. Pamiętaj, że wartość twojej grozy nie może spaść poniżej 0 oraz nie może przekroczyć 24 punktów. Czyli maksymalnie możesz mieć 24 punkty. Ogólnie rzecz biorąc, zręczność, walka i wytrzymałość postaci nie mogą przekroczyć wartości początkowych, chyba że wyraźnie określono to w tekście. Jednak wartość ESP postaci może wzrosnąć ponad poziom wyjściowy. Czyli zręczność, walka, wytrzymałość zostają na takim poziomie jak były, mogą spaść co najwyżej, pewnie. Natomiast ESP może urosnąć. Istnieje wiele sposobów na przywrócenie utraconych punktów cech lub nawet otrzymanie bonusu, który pozwoli wykroczyć ponad ich podstawowe wartości. Wszystkie zostaną przedstawione w trakcie przygody. Łatwym sposobem na uzyskanie utraconych punktów wytrzymałości jest znalezienie pożywienia. Jednak w Drakuli, klątwie wampira, istnieje również inny sposób przywracania punktów wytrzymałości, czyli wpisy do dziennika. Jeżeli grasz jednym z łowców wampirów, to za każdym razem, gdy czytasz paragraf, który rozpoczyna się fragmentem czyjegoś dziennika, listu, telegramu lub artykułu z gazety, wydrukowanym innym krojem pisma, możesz odzyskać do 4 punktów wytrzymałości. Wolno tak zrobić tylko wtedy, gdy paragraf zaczyna się od takiego tekstu, a nie gdy jakiś telegram lub inny tekst tego rodzaju pojawia się w środku paragrafu. Hrabia Dracula nie może odzyskiwać wytrzymałości w ten sposób. Pamiętaj, że wytrzymałość nie może przekroczyć początkowej wartości, chyba że jest to wyraźnie określone w tekście, więc szybkie wzmocnienie wytrzymałości nie zadziała, kiedy na taki tekst natkniesz się na początku przygody. O walce będziemy chyba rozmawiać, jak dojdziemy do walki. Bo jest walka z pojedynczymi przeciwnikami, jest walka z więcej niż jednym przeciwnikiem, jest walka dystansowa osobno rozpisana, więc do tego przejdziemy, kiedy takowa się pojawi. Mamy jeszcze ekwipunek. W trakcie wyprawy na pewno znajdziesz najróżniejsze intrygujące przedmioty, które możesz zabrać ze sobą na wypadek, gdyby kiedyś miały się do czegoś przydać. Cokolwiek zdobędziesz, zanotuj to na swojej karcie przygody, w tym każdą broń oraz różne nietypowe
przedmioty. Hasła. W trakcie przygody natkniesz się także na różne wskazówki i przydatne informacje lub zmierzysz się z nietypowymi bądź nieprzyjemnymi doświadczeniami. Zdobyta przez Ciebie wiedza i doświadczenie znajdą odzwierciedlenie w hasłach, których lista została umieszczona na stronie 34. Tam w swoich kartach przygody też jest lista z hasłami. Za każdym razem, gdy uzyskasz hasło, musisz zaznaczyć je na tej liście. Hasła mogą się kumulować i niekoniecznie muszą być ograniczone do określonej postaci. Na przykład jeżeli Jonathan Harker, Mina Marey i dr John Seward odkryją przydatne informacje na temat hrabiego Drakuli, mogą się nimi podzielić, co przyniesie korzyść każdemu z nich. Do celu przygody możesz zmierzać więcej niż tylko jedną ścieżką, ale może się też okazać, że zanim naprawdę ją ukończysz, będziesz musiał podchodzić do niej kilkukrotnie. Tak, ponieważ jest tu kilka różnych zakończeń, a także w wyniku pechowych rzutów kością bądź nieodpowiednich decyzji postać gracza może nie ukończyć tej przygody, bo może zginąć, albo po prostu może dojść do momentu, gdzie kontynuowanie tej historii nie będzie możliwe i w tym momencie też skończymy rozgrywkę. No chyba, że ona będzie na tyle długa, no to pewnie tam maksymalnie do północy dociągniemy i sprawdzimy, zobaczymy. Będziemy kontynuować. W trakcie gry starannie pilnuj aktualnej wysokości wszystkich swoich cech, uważaj na pułapki, nie rzucaj się pochopnie w pościg. Warto natomiast zbierać po drodze różne przedmioty, które mogą się przydać w dalszej części wyprawy. A na koniec coś, o czym już wspomniano, ale warto to powiedzieć jeszcze raz. Bardzo ważne, żebyś przez cały czas kontrolował, którą z postaci właśnie grasz. Na pewno nie chciałbyś przypadkowo podnieść ESP doktora Sewarda podczas wcielania się w Minę Marey. Twoja przygoda może się zakończyć na wiele sposobów. Jeżeli twoja wytrzymałość spadnie do 0 lub niżej, oznacza to, że zostałeś zabity i przygoda dobiegła kresu. Wtedy natychmiast przerwij lekturę. Może się również zdarzyć, że twoje dalsze postępy w przygodzie zostaną zablokowane przez dokonane przez ciebie wybory, albo spotka cię nagły i ostateczny koniec. W każdym z powyższych wypadków, jeżeli chcesz ponownie mierzyć się z przygodą, zaczynasz wszystko od nowa, być może wcielając się w inną postać. I tak to wygląda. I jeżeli są jakieś pytania, to jest miejsce, żeby je zadać, a jak nie, to przechodzimy do pierwszego paragrafu twojego. Na razie nie myślę, że jak będą, to wejdą w praniu. Ja będę jakby narratorem tej opowieści, a Hropson będzie wcielał się w doktora Johna Sewarda. Zaczynamy od Seward. Będziemy zaczynać od paragrafu numer 500. Dziennik doktora Sewarda. Nagranie na fonografię. 25 maja 1897 roku. Straciłem dzisiaj apetyt. Nie jestem w stanie jeść, nie jestem w stanie odpocząć, więc zamiast tego dyktuję dziennik. Od czasu wczorajszej odmowy wypełnia mnie pustka. Potrzebowałeś całej swojej odwagi, by w końcu zapytać pannę Lucy Westenrę, czy uczyniłaby ci zaszczyt i została panną Johnową Seward. Ale grzecznie odmówiła i wybuchła płaczem. Wciąż się łajasz za to, że okazałeś się takim brutalem i cierpiała przez ciebie taką mękę. Jednak twoje cierpienie jeszcze się nie skończyło. Teraz już nic na tym świecie nie wydaje się warte, aby się tym zająć. Jedne lekarstwo na twoją dolegliwość stanowi rzucenie się w wir pracy. Mając na uwadze teraz, kiedy ponownie skrywasz się w bezpiecznych murach Carfax, idziesz między pacjentów. Twoja uwaga wkrótce skupia się na jednym z nich, którego przypadek bardzo cię interesuje. To pan M. Renfield, lat 59. Zaobserwowałeś, że pan Renfield ma temperament sangwiniczny. Jest chorobliwie pobudliwy, ale także miewa okresy przygnębienia. Twój personel niejednokrotnie zwracał ci uwagę na to, że mimo mizernej postury Renfield odznacza się wielką siłą fizyczną. Chociaż nie jest ani wysoki, ani mocno umięśniony, a na kościach ma bardzo niewiele ciała. Im więcej czasu poświęcasz na próby zrozumienia mężczyzny i jego dziwnych, maniakalnych obsesji, tym bardziej fascynuje cię jego przypadek. Zanim doszło do załamania, w wyniku którego trafił do twojego szpitala na izolację i leczenie, nie miał żadnych potwierdzonych problemów ze zdrowiem psychicznym. Za powód załamania uznano stres wynikły z dłuższego pobytu gdzieś we wschodniej Europie, gdzie reprezentował swojego pracodawcę niejakiego pana Petera Hawkinsa z kancelarii prawniczej Hawkins, Oldman and Lee z Exeter. Bez względu na to, jak mógł się zachowywać przed załamaniem, jest teraz zaobserwowany sobą i niesamowicie skryty, chociaż kieruje nim też jakiś wyższy cel. Chciałbyś tylko, aby powiedział więcej na jego temat. Ma pewną dobrą cechę. Miłość do zwierząt, chociaż zwierzęta, które trzyma w swojej celi, są dość dziwne. Ostatnio zaczął łapać muchy i postanawiasz zapytać go o to nowe hobby, gdy pojawisz się u niego na następnym obchodzie. Ale kiedy nadchodzi ta pora, jesteś w szoku, widząc ogromną ilość much, które zebrał i usypał na parapecie jedynego zakratowanego okna swojej celi. I oto przed tobą stoi pierwszy wybór. Co chcesz zrobić? Kazać mu usunąć muchy z celi, zapytać go, dlaczego zbiera muchy i zapytać go o podróż do Europy Wschodniej. Zapytać go, dlaczego zbiera muchy. Ta druga opcja. Dobra, czyli przechodzimy do paragrafu 518.
Dlaczego zbiera pan muchy, panie Renfield? Pytasz? Jaki ma pan w tym cel? Mój cel, doktorze Seward? Odpowiada twój pacjent. Otóż powierzono mi najważniejszy cel ze wszystkich. A cóż to takiego? Naciskasz. Abym dokończył dzieło, które mi powierzył mój mistrz. Ma pan na myśli swojego pracodawcę, pana Hawkinsa? Nie on. Mistrz. Ten, który po mnie idzie. Ale kim jest ten pański mistrz? Proszę mi powiedzieć. Nie, powiedziałem już za dużo. Nie wolno mi wyjawić nic więcej, syczy Renfield, nagle wycofując się w ciemny kąt celi. Zaznacz hasło Monomania. Monomania. Dobra. Czy teraz powiesz mu, że musi usunąć muchy z celi, czy poprosisz go, aby opowiedział ci więcej o swojej podróży służbowej do Europy Wschodniej? Masz tylko takie 2 paragrafy. Nie chciałbym kazać mu tych much usuwać, no niech sobie je tam ma, więc zapytam o tą podróż. Przeskakujemy do 558. Ja rozumiem, ostatnio spędził pan trochę czasu za granicą, mówisz. Zgadza się, odpowiada ostrożnie Renfield. Europa Wschodnia, prawda? Tak, Transylwania. A jaki był powód pańskiej podróży? Dobijałem interesu z klientem. Pomagałem mu w zakupie pewnych nieruchomości w Londynie i okolicach, mówi, zachowując spokojną, wręcz profesjonalną postawę. A kim był ten klient? Tego nie mogę ujawnić. To tajemnica, odpowiada Renfield, a w następnej chwili zachodzi w nim zdumiewająca zmiana. W jednym momencie jest szanowanym prawnikiem West Country, a w następnym przemienia się ze zwierzęconego dzikusa. Mistrz! Krzyczy, a piana tryska mu z pomiędzy zaciśniętych zębów. Mistrz! Zanim pielęgniarze zdążą ci pomóc, Renfield rzuca się na ciebie. Chwytając ciebie obiema rękami za gardło, zaczyna cię udusić, gdy walczysz o uwolnienie się z jego silnego jak i madło uścisku. Zrób test walki, jeśli zdasz przejść do paragrafu, w przeciwnym razie przejść do paragrafu. Więc mamy pierwszą walkę w tym momencie. Szybko poszło. Walka wręcz. W Drakuli klątwie wampira wielokrotnie będziesz musiał się bronić przed najróżniejszymi okropieństwami. Czasem nawet sam zaatakujesz potwory, wszak podobno atak jest najlepszą formą obrony. Kiedy dojdzie do takiej sytuacji, zacznij od wpisania wartości walki i wytrzymałości przeciwnika w pierwszym wolnym polu na karcie spotkań. Za każdym razem, kiedy zaczniesz walczyć test, powiadomi cię, kto ma inicjatywę, czy ty, czy twój przeciwnik. Innymi słowy, dowiesz się, kto ma przewagę i może zaatakować pierwszy. Krok pierwszy. Rzuć z 2 kostkami i dodaj do wyniku wysokość twojej cechy, walka. Rezultat to twoja wartość walki. Czyli 2d6, tak? Mhm. Dobra. O nie. Co O nie. 19. Nie, 2 i 1. Aha. 2 i 1. Teraz tak. I walki 10, czyli w sumie 13. Rzuć 2 kostkami, dodaj do wyniku wysokość walki twojego przeciwnika, więc nie ma walki. Czyli po prostu rzucasz 2 kostkami i wychodzi wynik jego walki. Dobra, jak znam życie, to będzie 12. 9. No ale to ja nawet bez rzucania miałbym więcej, bo ja mam 10 walki. 9, przepraszam, mam walki. No ale to i tak bez rzucania byłoby więcej. Okej. Teraz krok trzeci. Podczas każdej rundy walki tymczasowo powiększ o 1 punkt wartość walki tego uczestnika starcia, który ma inicjatywę podczas tej rundy. No to ty masz inicjatywę. Jeżeli twoja wartość walki jest wyższa od wartości walki twojego przeciwnika, udało ci się go zranić. Odejmij 2 punkty od jego wytrzymałości i przejdź do kroku 7. Krok 7. Jeżeli wytrzymałość twojego przeciwnika spadnie do 0 lub niżej, oznacza to twoją wygraną, walka skończona. Możesz kontynuować przygodę, jeżeli twój przeciwnik jeszcze żyje, przejdź do kroku 10. Więc zakładam, że po prostu zdałeś ten test w tym wypadku. Czyli przechodzimy do paragrafu 580. No tak, bo jak pamiętam paragrafówki, to od razu jak się przechodziło do paragrafu z jakąś walką, to były podane, czy jak się spotykało jakąś tam wroga, to były podane dane, więc może taka rozgrzewkowa, no zobaczymy. Tak. Udaje ci się uwolnić szyję z uścisku szaleńca, ale szkody już zostały wyrządzone. Kilku pielęgniarzy pilnuje, żeby został w celi, inny pomaga ci wyjść, zanim stanie ci się większa krzywda. Odejmij 2 punkty wytrzymałości, dodaj 1 punkt do swojej grozy i 3 punkty krwi. O kurde. I twoja wytrzymałość to jest 20, tak? Mhm. Masz 1 punkt grozy. A nie 3? 3 punkty Chyba krwi. może 3. 3 punkty Aha, dobra. krwi. 1 grozy. To hrabia Dracula. Dostaje 3 punkty. 3 punkty krwi. I teraz tak, przejdź do paragrafu 631. Z upływem kolejnych tygodni Renfield przestawia się z much na pająki. Podczas jednej z twoich wizyt pokazuje ci pudełko, w którym trzyma kilka szczególnie dużych okazów. Najwyraźniej karmi je swoimi muchami, ponieważ jego zapas owadów drastycznie się skurczył. Skoro o tym mowa, wykorzystał też połowę żywności dostarczonej mu przez szpitalną kuchnię, chciał bowiem zwabić nią do swojego pokoju więcej
muska, much plujek, much domowych, gzów i tym podobnych. Wkrótce pająki stają się tak samo uciążliwe jak muchy, a przy następnej wizycie czujesz się zmuszony kazać mu pozbyć się tej kolekcji. Reaguje na to takim smutkiem, że prawie masz ochotę ustąpić. Ale wtedy nagle do pokoju wpada okropna mucha plujka, wzdęta od jakiejś padliny. Renfield błyskawicznie chwyta ją w locie, radośnie trzyma przez kilka chwil między palcem a kciukiem, po czym wkłada sobie do ust. Pracując w Karfach zwidywałeś wiele obrzydliwych rzeczy, ale nic tak tobą nie wstrząsnęło jak zjedzenie plujki przez Renfielda. Po spożyciu muchy podnosi swój mały notatnik i coś zapisuje. Jak reagujesz na to, czego właśnie byłeś świadkiem? Besztasz go za zjedzenie muchy? Każesz mu pozbyć się kolekcji pająków? Prosisz o pokazanie notatnika. Proszę o pokazanie notatnika. To przeskakujemy do paragrafu 701. Czy mogę rzucić okiem na pański notatnik, panie Renfield, pytasz? Wolałbym, żeby pan tego nie robił, doktorze, odpowiada spinając się. Jednak żebym mógł skutecznie pana leczyć, muszę zrozumieć, co pochłania pańskie myśli. Ale ja nie jestem chory, doktorze. Tak naprawdę widzę teraz wszystko wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej. Najwyraźniej myśl o wypuszczeniu kogoś do swojego prywatnego świata wywołuje u niego wielki niepokój. Zwracasz się do jedynego z pielęgniarzy, który jest teraz z tobą w celi Renfielda. Barlow? Zabierz to dla mnie. Barlow wyrywa notatnik z drżących dłoni Renfielda i podaje ci go. Przeglądasz zeszyt i widzisz całe strony zapisane liczbami, zazwyczaj pojedynczymi cyframi, ułożonymi w słupki. Sumy tych słupków też są ułożone w słupki i zsumowane, a otrzymane wyniki również pododawane w słupkach, jak gdyby Renfield prowadził jakieś rachunki. A potem nagle, pychając jak żbik, szaleniec skacze na ciebie i wyrywa ci notatnik z rąk swoimi połamanymi paznokciami, kalecząc przy tym skórę twoich dłoni i przedramion. Rzuć kostką i dodaj 2 do wyniku, a następnie podziel całość przez 2. Rezultat zaokrągli w górę. 8, 4 w sumie, no. 4, więc teraz tak. Odejmij sobie tyle punktów wytrzymałości. Ja nie wyjdę stamtąd, a już... O 4 nie. punkty tracisz, czyli już masz 16. 16. Tak? Już jestem 6 punktów w plecy, a dopiero rozmawiam ze swoim pacjentem. Cudownie. No cóż, gra się nie pieści, tak? Wiesz, że kiedy Renfielda trzyma jego mania, niewiele różni się on od dzikiego zwierzęcia i nie można się z nim porozumieć. W towarzystwie pielęgniarzy wychodzisz z jego celi i kontynuujesz obchód. Przejdź do paragrafu 729, więc teraz już nie było żadnej decyzji. Paragraf 729. W szaleństwie Renfielda jest metoda, a prosty pomysł, na który wpadłeś, zaczyna nabierać kształtów. Uznajesz, że najlepiej będzie trzymać się przez kilka dni z dala od przyjaciela, aby sprawdzić, czy znajdzie jakaś zmiana. Wszystko pozostaje jednak takie, jak było, z wyjątkiem tego, że rozstał się z niektórymi swoimi pupilami i znalazł sobie nowego. Dowiadujesz się od swojego personelu, że udało ci mu się zdobyć wróbla, którego już częściowo oswoił. Jego sposobów oswojenia nie trudno się domyślić, bo kolekcja pająków już się zmniejszyła. Te, które pozostawił, są za to dobrze odżywione, bo Renfield wciąż ściąga muchy, kusząc je swoim jedzeniem. Jest w tym pewna metoda poszerzania kolekcji. Tak? No tak. Kiedy znów odwiedzasz celę Renfielda, ze zdziwieniem odkrywasz, że ma już całą kolonię wróbli, a muchy i pająki spotkała prawie całkowita zagłada. Ledwie przechodzisz przez drzwi celi, już podbiega do ciebie z służalczym wyrazem twarzy, mówiąc, że chce cię prosić o wielką przysługę. O bardzo wielką przysługę, mój drogi doktorze Sewardzie. O co? O kociaka. Odpowiada z podekscytowaniem dostrzegalnym w geście i słowach. Miłego, małego, zgrabnego, zabawnego kotka, którego mógłbym bawić, uczyć, karmić. Jego prośba nie zaskakuje cię, ponieważ zauważyłeś, że jego zwierzęta rosną i dobrze im się wiedzie. Jak odpowiadasz na jego prośbę? Czy nie lepiej mieć dorosłego kota? Zobaczymy, ale nie mogę niczego obiecać. Albo nie, absolutnie nie, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Zobaczymy, ale nie mogę niczego obiecać. Czyli przechodzimy do paragrafu 783. Zwodzisz biednego Renfielda. Jego mina rzędnie, a w wyrazie twarzy odnajdujesz znajome oznaki, które ostrzegają cię przed niebezpieczeństwem. Pojawia się nagłe, ostre spojrzenie rzucane z ukosa, jakby zaobserwowałeś już u innych, oznacza ono, że pacjent zaraz dozna epizodu psychotycznego. Ten człowiek jest tylko niedorozwiniętym morderczym maniakiem, a ty uznajesz, że twoja sesja z nim dobiegła końca. Przejdź do paragrafu 893. Nie mogąc uwolnić myśli od morderczego spojrzenia, jakim obdarzył cię Renfield, czujesz się zmuszony do ponownych odwiedzin, jeszcze tego samego wieczoru, ale tym razem upewniasz się, że między wami będą dobrze zamknięte drzwi. Kiedy wchodzisz do śmierdzącej celi, zastajesz go siedzącego w kącie i pogrążonego w myślach. Gdy zauważa twoją obecność, pada na kolana i błaga, abyś pozwolił mu mieć kociaka. Od tego zależy moje zbawienie. Zawodzi rozpaczliwie. Pozostajesz nieugięty i mówisz, że nie może mieć takiego zwierzęcia, na co bez słowa wraca do swojego kąta i siada, obgryzając paznokcie. Po niespokojnej nocy ponownie odwiedzasz Renfielda bardzo wcześnie rano, zanim pielęgniarze ruszą na obchód. Zastajesz go nucącego jakąś melodię w trakcie rozkładania na parapecie zaoszczędzonego cukru. Najwyraźniej znowu zaczął łapać muchy, ale teraz czyni to z radością i ochoczo.
Rozglądając się za jego ptakami, nie widząc ich, pytasz, gdzie się podziały. Wszystkie ptaszki odleciały, odpowiada, nie odwracając się. Widzisz kilka piór rozrzuconych po pokoju, a na jego poduszce krople krwi, ale już więcej się nad tym nie zastanawiasz. Jeden z pielęgniarzy, Straker, przychodzi do twojego biura jeszcze tego samego dnia i zgłasza, że Renfield był bardzo chory i zwymiotował mnóstwo piór. Moim zdaniem, doktorze, mówi, on zjadł te ptaki. Po prostu zjadł je na surowo. Tej nocy podajesz Renfieldowi silny opiat, wystarczający, żeby zasnął, i zabierasz jego notes, aby mu się lepiej przyjrzeć. Z zapisków dowiadujesz się, że twój pan Renfield jest bardzo szczególnym przypadkiem morderczego maniaka. Będziesz musiał wymyślić dla niego nową klasyfikację. Teraz jest już dla ciebie jasne, że pragnie wchłonąć tyle istnień, ile tylko zdoła, i postanowił zrobić to kumulacyjnie. Dał wiele much jednemu pająkowi i wiele pająków jednemu ptakowi. Chciał, żeby później kot zjadł wszystkie ptaki, a ty już dobrze wiesz, co potem miało nastąpić. Zaznacz hasło zoofag i dodaj 1 punkt do swojej grozy. Czyli groza już na 2 i masz kolejne hasło. I groza na 2. Renfield starannie podsumował dotychczasowe rachunki, a dziś zaczął nowe wyliczenia. Jeżeli chcesz kontynuować opowieść jako dr Seward, przejdź do paragrafu 906. Jeśli wolisz kontynuować przygodę jako Mina Marey, przejdź do 476. Nie, no chciałbym jako doktor dalej. Czyli do 906 przeskakujemy. Dziennik doktora Sewarda, nagranie na fonografię, 19 sierpnia. Zeszłej nocy w Renfieldzie zaszła dziwna, nagła zmiana. Około 8 zaczął się ekscytować i węszyć jak pies, który szuka sobie miejsca. Wzywa cię Straker. Po tym jak Renfield, który zwykle odnosi się do pielęgniarza z szacunkiem, a czasem nawet jak jest wobec niego służalczy, nie raczył w ogóle z nim rozmawiać. Odwiedzasz pacjenta osobiście po 9, ale traktuje cię tak samo wyniośle jak Strakera. Wydaje się opętany jakąś formą manii religijnej i pewnie wkrótce będzie myślał o sobie jako Bogu. Musisz wciąż uważnie go obserwować, ponieważ silny mężczyzna ogarnięty zarówno morderczą, jak i religijną manią może okazać się bardzo niebezpieczny. W ciągu kolejnych 2 kwadransów Renfield robi się coraz bardziej i bardziej podekscytowany. A potem nagle w jego oczach następuje zmiana, która, jak zauważyłeś, dokonuje się zawsze, gdy szaleniec chwyta się jakiejś idei. Towarzyszy temu nieokreślony ruch głowy. Wariat znowu milknie i siada na skraju łóżka z rezygnacją, wpatrując się w przestrzeń mętnymi oczami. Próbujesz ustalić, czy udaje tę nagłą apatię, czy też jest ona prawdziwa, i starasz się go nakłonić do rozmowy o jego zwierzakach. Do tej pory w temat zawsze wzbudzał w nim żywe emocje. Do licha z nimi, rzuca ze złością. W ogóle mnie nie obchodzą. Co? Odpowiadasz ze zdumieniem. Chyba nie chce mi pan powiedzieć, że nie obchodzą już pana pająki. Obecnie pająki to znowu jego hobby. Odpowiada enigmatycznie. Druhny radują oczy tych, którzy czekają na pannę młodą, ale gdy ona nadchodzi, ich blask gaśnie. Więcej już nie tłumaczy, tylko uparcie siedzi na swoim łóżku. Jesteś tej nocy zmęczony i przygnębiony, więc kończysz oceniać stan Renfielda i wracasz do swojego gabinetu. Nie możesz przestać myśleć o Lucy i o tym, jak inaczej wszystko mogłoby się ułożyć, gdyby tylko przyjęła twoją propozycję małżeństwa. Obawiasz się, że noc będzie bezsenna, nieważne jak bardzo jesteś znużony i przemęczony. Naturalnie, żeby uchronić się przed taką pozbawioną snu udręką, możesz zażyć miarkę chloralu, tego współczesnego Morfeusza, chociaż możesz już uważać, żeby nie wyszło ci to w nawyk. Teraz, jeżeli chcesz zażyć dawkę środka, przejdź do paragrafu, jeżeli wolisz nie ryzykować uzależnienia od środka uspokajającego, przejdź do innego paragrafu. Na razie nie chcę zażywać. Wolę nie ryzykować. Okej, czyli nie zażywasz tego środka, więc przechodzimy do paragrafu 945. Kładziesz się do łóżka, ale tak jak się obawiałeś, rzucasz się i wiercisz, aż w końcu usłyszysz, jak zegar wybija 2. Właśnie wtedy przychodzi do ciebie wysłany z oddziału nocny stróż, aby przekazać straszliwą wieść. Renfield uciekł ze swojej celi. Wkładasz ubranie i natychmiast biegniesz na oddział. Ten zoofagiczny szaleniec jest zbyt niebezpieczny, aby swobodnie włóczyć się po okolicy. Dołączasz do pielęgniarza Barlowa, który stoi przy drzwiach celi Renfielda. Widziałem go jeszcze 10 minut temu, odpowiada Barlow. Kiedy spojrzałem przez wizjer w drzwiach, pomyślałem, że śpi, ale potem usłyszałem ostry zgrzyt i cofnąłem się w samą porę, aby zobaczyć, jak stopy pana Renfielda znikają w dziurze, którą zrobił, wyrywając krat z okna. Ten szaleniec ma naprawdę przerażającą siłę. We 2 biegniecie do okna i wyglądacie w ciemność. Renfield był dobrany do snu, więc nie mógł zajść daleko. Chcesz wyjść tak jak Renfield przez okno i ruszyć w pogoń za szaleńcem? Czy może wolisz przez nie jeszcze popatrzeć, aby dowiedzieć się, dokąd mógł się udać? Wolę popatrzeć. Czyli przechodzimy do paragrafu 69. Wyglądając przez okno widzisz, jak Renfield przemyka między drzewami licznie porastającymi tereny zakładu dla obłąkanych. Zbliża się do muru, który oddziela twoją posiadłość od opuszczonego dworu Carfax. Błyskawicznie niczym gekon wspina się po ścianie i znika w opuszczonym domu.
Lękasz się, że Renfield może okazać się zagrożeniem zarówno dla siebie, jak i dla innych. Dlatego mówisz Barlowowi, żeby rozebrał pozostałych pielęgniarzy i ruszył z tobą do posiadłości Carfax. Po opuszczeniu zakładu śpieszysz drogą ku bramom dworu Carfax House, zamkniętym na łańcuchy i kłódkę. Łańcuchy okazują się na tyle luźne, że udaje ci się przycisnąć między skrzydłami bramy. Potem biegniesz po podjeździe w stronę wielkiego cienia pustego domu. Zaznacz hasło Auxilia i przejdź do paragrafu 49. Auxilia. Dostrzegasz Renfielda, gdy znika za rogiem starego domu i ruszasz w ślad za nim. Po drugiej stronie posiadłości ze zdumieniem stwierdzasz, że przywarł do starych, okutych żelazem dębowych drzwi kaplicy. Wydaje się, że z kimś rozmawia, chociaż nikogo nie dostrzegasz. Jestem tutaj, aby wykonać twoje polecenie, mistrzu. Słyszysz jego głos. Jestem twoim niewolnikiem, a ty mnie nagrodzisz, bo będę ci wierny. Wielbiłem cię długo i z daleka. Teraz, gdy jesteś blisko, czekam na twoje rozkazy, a ty nie pominiesz mnie, drogi mistrzu, gdy rozdawać będziesz dobrodziejstwa, nieprawdaż? Jego służalcze błagania sprawiały, że przychodzą ci ciarki. Dodaj 1 do swojej grozy, ale odejmij 2 punkty krwi. Czyli mamy 3 grozy i 1 punkt krwi w tym momencie. I groza jest 3. Jeśli masz zaznaczone hasło Auxilia, przejdź do paragrafu 292. Masz, tak? Zaznaczone. W tej właśnie chwili przybywa wsparcie w osobach Barlowa, Strykera i jeszcze 2 innych pielęgniarzy ze szpitala psychiatrycznego. Gdy otaczają Renfielda, ten rzuca się na nich jak osaczony tygrys. Nigdy wcześniej nie zdarzyło ci się oglądać szaleńca ogarniętego takim paroksyzmem wściekłości i masz nadzieję, że już nigdy więcej taka okazja się nie przydarzy. Całe szczęście, że odkryłeś jego siłę i niebezpieczeństwo, jakie ze sobą niesie, zanim zdołał zagrozić ogółowi społeczeństwa. Przy takiej sile i determinacji mógłby poczynić ogromne szkody, nim zdołano by go uwięzić. Przejdź do paragrafu 322. Dziennik doktora Sewarda. Nagranie na fonografię 20 sierpnia. Renfield jest teraz bezpieczny. Sam Jack Shepard nie potrafił się uwolnić z kaftana bezpieczeństwa, którym teraz go przytrzymuje. Renfield po ucieczce z celi zeszłej nocy zostaje także przykuty do muru w izbie o wymoszczonych ścianach. Jego wrzaski bywają czasem okropne, ale cisza, która po nich następuje, jest jeszcze gorsza, bo w każdym jego ruchu kryje się żądza mordu. Kiedy patrzysz na Renfielda przez wizjer w drzwiach celi, słyszysz, jak wypowiada pierwsze spójne zdanie od czasu schwytania. Będę cierpliwy, mistrzu. To się zbliża. Zbliża. Kim jest ten mistrz, do którego się zwraca i co jego zdaniem tutaj się zbliża? Zdajesz sobie sprawę, że jedynym sposobem uzyskania odpowiedzi na twoje pytania będzie rozmowa z pacjentem. Kiedy do niego idziesz, wciąż przebywa w kaftanie bezpieczeństwa i w wyścielanej izbie, ale z jego twarzy zniknęły już rumieńce, a w oczach ponownie zagościło nieco dawnego, błagalnego spojrzenia. Gdy wkraczasz do celi w towarzystwie 2 krzepkich pomocników, Barlowa i Strykera, Renfield wstaje i podchodzi do ciebie na tyle blisko, na ile pozwalają mu łańcuchy. Myślą, że mogą cię skrzywdzić, mówi szeptem, cały czas patrząc ukradkiem na twoich pomocników. Jak można myśleć, że cię skrzywdzę? Głupcy. Na pewno nie jesteś opętany taką samą manią jak ta z poprzedniej nocy. Proszę, mój drogi lektorze, sam pan widzi, że już nikomu nie zagrażam. Każ mi uwolnić mnie z więzów. Czy polecasz pielęgniarzom uwolnić Renfielda z kaftana bezpieczeństwa? Czy wolisz, aby na czas przesłuchania pozostał w więzach? Wolę, aby pozostał w więzach. Powiedz mi proszę, bo to nagranie, które było w poprzednim paragrafie, to nie było to przywracające wytrzymałość. Czekaj, to było na początku. Tak, tam jest, że jeżeli się zaczyna Tak. o jakby To od było- słów i jest kursywą. No to przywraca. Okej, tylko nie pamiętam ile tam było, nie zapisałem jak to się Czekaj, przywraca. zaraz ci to już przeczytam jeszcze raz. Jeżeli grasz jednym z łowców wampirów, jeśli rozpoczyna się fragmentem czyjegoś dziennika, listu, telegramu lub artykułu wydrukowanym innym krojem, pismo możesz odzyskać do 4 punktów wytrzymałości. I D4 pewnie. Czy do 4, no to... No to rzucę D4, to chyba No. najsensowniej, no nie? No. I zobaczymy. O, oczywiście. Oczywiście. Ale zawsze coś. Już 17, a nie 16. Zawsze coś. Tak, tej historii. I teraz tak, kazałeś mu trzymać się w więzach, czyli przechodzimy do 352. Mhm. Po tym, co się stało, nie potrafisz się zmusić do ponownego zaufania Renfieldowi. Opętało go wiele manii, wszystkie zaś działają razem, co czyni go groźnie nieprzewidywalnym. Jednak gdy próbujesz się go wypytywać, znowu uparcie milczy i nie współpracuje. Nawet gdy proponujesz mu dobrze wyrośniętego kota, nie zachęca go to do mówienia. Nie mam ochoty na kota. Teraz muszę dużo rozmyślać i mogę czekać. Jeżeli chcesz zmienić zdanie i kazać pielęgniarzom zdjąć z niego kaftan bezpieczeństwa, przejdź do paragrafu. Jeżeli nie, to rozmowa z całą pewnością dobiega końca. Przejdź do innego paragrafu. Nie chcę, już za dużo wytrzymałości straciłem. Czyli nie chcesz kontynuować rozmowy, tak? Nie. Dobra, 423 paragraf.
Kilka dni później otrzymujesz wieści od ukochanej Lucy od swojego przyjaciela, a zarazem jej narzeczonego wielmożnego pana Artura Holmwooda i natychmiast zapominasz o Renfieldzie. Przejdź do paragrafu 691. List od Artura Holmwooda do doktora Sewarda, więc masz możliwość znowu odzyskania kolejnych punktów wytrzymałości. Będzie ta jedynka, przyjmę. To znowu Mogłem odzyskać 8 punktów i już mieć dawno full, a odzyskałem 2. Cudownie. Czyli masz 18. 18, dobra. Mój drogi Jacku, chcę, żebyś wyświadczył mi przysługę. Lucy jest chora. To znaczy, nie choruje na nic konkretnego, jednak wygląda okropnie i z każdym dniem jest z nią coraz gorzej. Zapytałem ją, czy wie, jaka jest tego przyczyna. Nie śmiem pytać jej matki, bo niepokojenie biednej damy z stanem córki przy jej obecnym zdrowiu mogłoby ją zabić. Jestem pewien, że coś żeruje na umyśle mojego kochanego dziewczęcia. Kiedy na nią patrzę, trudno mi zebrać myśli. Przyglądanie się jej sprawia mi ból. Powiedziałem Lucy, że zaproszę cię, abyś ją obejrzał. Wiem, że to będzie dla ciebie bolesne zadanie o straty, stary przyjacielu, ale to dla jej dobra. Zatem nie wolno wahać się z tą prośbą, ani tobie z działaniem. Przyjdź na lunch do Hillingham jutro o 2:00, tak żeby nie wzbudzić podejrzeń pani Westenry. Jestem pełen niepokoju i chcę jak najszybciej poradzić się z tobą w 4 oczy, ale zostałem wezwany do ojca, któremu się pogorszyło. Nie zawiedź. Artur. Przejdź do rozdziału 653. List do doktora Sewarda od wielmożnego Artura Holmwooda, od Sewarda do wielmożnego Artura Holmwooda, czyli masz kolejną możliwość odzyskania wytrzymałości. Strach rzucać. O, no i mam maksymalną tym samym. Czyli rzuciłeś 4, tak? Okay. Tak, czyli jest maksymalna. Aha, czyli w sumie z tą wytrzymałością to tak widzę szybko się traci, ale też wiele okazji do odzyskania. Tak, bo trafiły ci się takie paragrafy, gdzie to tak było. Mój drogi stary druhu, jeśli chodzi o stan zdrowia panny Westenry, to śpieszę do niej, że moim zdaniem nie cierpi na żadną znaną mi chorobę ani inną przypadłość. Jednocześnie jestem ze wszechmiar niezadowolony z jej wyglądu. Bardzo zmizerniała, odkąd widziałem ją ostatni raz. Zastałem pannę Westenrę w pozornie wesołym nastroju. Towarzyszyła jej matka i po kilku sekundach doszedłem do wniosku, że Lucy próbuje zwieść ją, aby uchronić tę kobietę od niepokoju. Po obiedzie pani Westenra poszła się położyć, a Lucy została ze mną. Weszliśmy do jej buduaru i gdy tylko drzwi się zamknęły, maska spadła z jej oblicza, zaś ona z wielkim westchnieniem opadła na krzesło i zasłoniła oczy dłonią. Kiedy zobaczyłem ją, jak sztucznie dobry nastrój zniknął, od razu skorzystałem z tej reakcji, aby postawić diagnozę. Natychmiast zauważyłem, że jest niezwykle blada, ale nie widziałem objawów anemii. Przez przypadek mogłem jednak sprawdzić stan jej krwi, ponieważ przy otwieraniu zablokowanego okna lekko skalczyła się potłuczonym szkłem w rękę. Nic poważnego, ale pozyskałem kilka kropel krwi i przeanalizowałem je. Analiza wykazała, że Lucy jest w doskonałym zdrowiu. Co do innych spraw fizycznych, także byłem całkiem zadowolony, nie było powodu do niepokoju. Coś jednak musiało być przyczyną dolegliwości, więc doszedłem do wniosku, że to na pewno rzecz związana z psychiką. Skarżyła się na trudności z nabraniem głębokiego oddechu, ciężki letargiczny sen i marzenia senne, które ją przerażają, ale z których niczego nie pamięta. Opowiadała, że jako dziecko chodziła we śnie, a w Whiteby to powróciło raz, wyszła w nocy i zawędrowała na wschodni klif, gdzie znalazła ją panna Murray. Zapewniła mnie, że ostatnio nie było nawrotów. Mam pewne wątpliwości, więc zrobiłem najlepsze, co zdołałem wymyślić. Napisałem do mojego starego przyjaciela i mistrza profesora Van Helsinga z Amsterdamu, który wie więcej o nieznanych chorobach niż ktokolwiek inny na świecie. Jest filozofem i metafizykiem oraz jednym z najbardziej postępowych naukowców swoich czasów i wierzę, że ma ponadprzeciętnie otwarty umysł. Prosiłem go, aby przybył jak najszybciej. Wspólnie odwiedzimy pannę Westenrę. Twój zawsze oddany John Seward. Przejdź do rozdziału 340. Nazajutrz spotykasz się z profesorem Van Helsingiem na stacji, stamtąd ruszacie dorożką do Hillingham, do domu Lucy w Hampstead. Podczas podróży mówisz swojemu mentorowi, że narzeczony Lucy Arthur obdarzył cię całkowitym zaufaniem. Musisz mu powiedzieć, co myślisz, oznajmia starszy mężczyzna, splatając dłonie na wysokości twarzy. To sprawa życia i śmierci, a może i więcej. Co pan ma na myśli, profesorze? Dopytujesz, jednak on nie daje ci już żadnej wskazówki, tylko stuka się palcem w nos. Po dotarciu do Hillingham znajdujesz Lucy w oranżerii i nie możesz ukryć radości z tego, że jest weselsza niż w dniu, w którym po raz pierwszy jej się przyglądałeś. Z pewnością wygląda lepiej, zniknęło to upiorne coś, co wcześniej cię tak bardzo niepokoiło. Jej oddech też stał się normalny. Jest dla profesora bardzo miła i stara się ze wszystkich sił, abyś czuł się swobodnie, choć widać wysiłek rysujący się na twarzy tej biednej dziewczyny. Van Helsing też to dostrzega, więc zaczyna rozmawiać o wszystkim poza chorobami i wami. Moja droga panienko, odzywa się wreszcie. Ci, którzy cię kochają, powiedzieli mi, że byłaś przygnębiona i upiornie blada.
Mówił im Puff, stryka palcami. Razem pokażemy im, jak bardzo się mylą. Bo jakże on, wskazuje na ciebie, może cokolwiek wiedzieć o młodych damach. Ma przecież swoich szaleńców do zabawy. Van Helsing wysyła cię do ogrodu, żeby móc porozmawiać z Lucy na osobności. Niebawem podchodzi do okna i znowu cię woła, ale wyraz jego twarzy jest niepokojąco poważny. Zrobiłem dokładne badania, mówi, ale nie ma przyczyny funkcjonalnej. Zgadzam się, że straciła dużo krwi, lecz jej stan nie jest anemiczny. A jednak ma swoją przyczynę. Wszystko ma jakąś przyczynę. Muszę wrócić do domu i się zastanowić. Ty zaś musisz codziennie przysyłać mi telegram, a w razie czego od razu przyjadę. Interesuje mnie ta choroba. Brak zdrowia to zawsze choroba. Interesuje mnie też ta młoda dama. Nie sposób już nic więcej od niego wyciągnąć, nawet jeżeli w drodze powrotnej do londyńskich doków zostajecie w powozie tylko we dwóch. Po rozstaniu z profesorem piszesz do Artura i jak obiecałeś relacjonujesz, co się wydarzyło podczas wizyty Van Helsinga. Jednak słowa profesora odnoszące się do twoich obowiązków wobec pacjentów powodują, że czujesz się winny zaniedbania Renfielda i pozostałych. Jak spędzisz jutrzejszy dzień? Z panną Lucy? Czy znowu w Parfleet w swoim szpitalu? W Parfleet. I wracamy do Parfleet, paragraf 811. Ciągnie cię do szpitala, tak? Miłością, ale praca. Dziennik doktora Stewarda. Miałbyś możliwość odzyskania, ale uzyskałeś wszystkie, tak? Punkty wytrzymałości. Wszystkie mam odzyskane. A więc tak, nagranie na fonografię, 4 września. Zoofagiczny pacjent wciąż wzbudza nasze zainteresowanie. Miał tylko jeden atak wczoraj o niezwykłej porze. W powrocie do Parfleet twój czas zajmuje pan Renfield. Według pielęgniarzy wczoraj tuż przed południem zrobił się niespokojny i wkrótce stał się tak gwałtowny, że musieli użyć wszystkich sił, aby go ujarzmić. Następnie pogrążył się w swoistej melancholii i w takim stanie pozostaje do tej pory. Jego krzyki podczas napadu były naprawdę przerażające, mówi Straker. Spędzasz ranek, opiekując się kilkoma innymi pacjentami, których przestraszył wybuch Renfielda. Po obiedzie zostajesz swojego pacjenta zamyślonego w kącie wyścielanego pokoju z ponurym, przygnębionym wyrazem twarzy. Kiedy znów go oglądasz o 5 po południu, tym razem wydaje się równie szczęśliwy i zadowolony jak wcześniej. Wrócił do łapania much i zjadania ich, a swoje łupy zaznacza, robiąc gwoździem znaki na brzegu drzwi między krawędziami wyściółki. To mu dał dostęp do czegoś ostrego. Podchodzi do ciebie i mówi z wielką, prawie służalczą pokorą. Drogi doktorze, muszę przeprosić za moje ostatnie złe zachowanie, ale byłbym o wiele szczęśliwszy, gdybym mógł powrócić do swojej celi. Moje szczęście powiększy się jeszcze bardziej, gdy wróci mi pan mój notatnik. Co chcesz zrobić? Czy przychylasz się do prośby Renfielda, czy odpowiadasz mu, że musi na razie zostać tam, gdzie jest? Kurde, bo on ma to ostre narzędzie. No dobra, to na razie się przychylam do jego prośby. Wolę nie ryzykować kolejnych walk z nim. 871. Uważasz, że najlepiej będzie uszczęśliwić pacjenta, więc zgadzasz się spełnić jego prośbę. Kiedy odwiedzasz go później tego samego dnia, okazuje się, że posypał parapet cukrem przeznaczonym do słodzenia herbaty i w ten sposób zaczął łapać muchy, które lądowały, by pożywić się słodkimi, białymi okruchami. Jednak nie zjada ich, tylko przechowuje w pudełku po zapałkach, tak jak to robił wcześniej, a teraz po zakamarkach celi szuka pająka. Uświadomiwszy sobie twoją obecność, odwraca się do ciebie ze zdecydowaniem i mówi tak uprzejmie, jak tylko potrafi. Doktorze, czy będzie pan dla mnie tak dobry i da mi jeszcze więcej cukru? Myślę, że dobrze mi zrobi. A co z muchami, pytasz? Och tak, muchy też go lubią. A ja lubię muchy, dlatego go lubię. Zapewniasz mu podwójną porcję, co czyni go najszczęśliwszym na świecie. Przejdź do 921. Nadal regularnie zaglądasz do swojej drugiej pacjentki, panny Lucy, w Westenry, a kiedy w poniedziałek 6 września odwiedzasz ją w domu, stwierdzasz, że jej stan znów się pogorszył. Pani Westenra naturalnie niepokoi się o córkę i konsultuje się z tobą jako profesjonalistą. Mówisz jej, że natychmiast wezwiesz swojego dawnego mistrza profesora Van Helsinga, doskonałego specjalistę i że będziecie ją leczyć wspólnie. I tak oto wysyłasz telegram do Van Helsinga, prosząc go o szybki powrót do Anglii. Piszesz także list do biednego Artura, informując o obecnym stanie Lucy. Nazajutrz Van Helsing przyjeżdża z Amsterdamu. Pierwsze, co ci mówi, kiedy spotykacie się na stacji Liverpool Street, brzmi: czy powiedziałeś cokolwiek naszemu młodemu przyjacielowi, ukochanemu Lucy Arturowi? Napisałem jedynie, że pan przyjeżdża, bo pan na Westenranie czuje się najlepiej, odpowiadasz. Bardzo dobrze. Lepiej, żeby jeszcze nie wiedział. Pozwól, że cię ostrzegę, Johnie, mój dobry przyjacielu. Masz do czynienia z szaleńcami, ale wszyscy ludzie są szaleni w ten czy inny sposób. Ty i ja zachowajmy to, co wiemy tutaj i tutaj. Mówiąc, to dotyka swojego serca i czoła, następnie tak samo naznacza ciebie. Zawsze byłeś pilnym uczniem, a twoja księga chorych była jeszcze dokładniejsza niż u innych, kontynuuje z powagą. Ufam, że nadal pielęgnujesz ten dobry nawyk, ponieważ wiedza jest silniejsza niż pamięć
a nie powinniśmy opierać się na rzeczach słabych. Rejestruj wszystko, bo żaden szczegół nie jest zbyt drobny, nawet twoje wątpliwości i przypuszczenia. Uczymy się za sprawą porażek, a nie sukcesów. Po twoim przybyciu do Hillingham wita cię pani Westenra. Zrozumiałe, że niepokoi się o córkę, ale w pełni świadomy także jej podupadającego zdrowia ustanawiasz zasadę, że nie powinna przebywać z Lucy ani myśleć o jej chorobie więcej niż to absolutnie konieczne. Chętnie się zgadza, a pokojówka prowadzi ciebie i Van Helsinga do pokoju Lucy. Już wczoraj byłeś zszokowany jej widokiem, lecz zmiana, którą teraz widzisz, wręcz cię przeraża. Jest biała jak duch. Czerwony rumieniec zniknął nawet z jej ust i dziąseł, ma bardzo zapadnięte policzki i oddycha z trudem. Lucy leży nieruchomo i nie ma nawet siły mówić. Twarz Van Helsinga zastyga jak marmur, a brwi zbierają się tak, że prawie dotykają nosa. Wyprowadza cię z pokoju, gdy tylko drzwi się zamykają, mówi ostrym szeptem. Mój Boże, to straszne. Nie ma czasu do stracenia, bo umrze z braku krwi. Musimy natychmiast przeprowadzić transfuzję, ale kto będzie dawcą? Ty czy ja? Rzuć kostką. Jeśli wyrzucona liczba jest nieparzysta, przejdź do paragrafu 7. Jeżeli jest parzysta, przejdź do innego paragrafu. Parzysta. Jeżeli jest parzysta, do 27 paragrafu, dobra. Profesorze, jestem młodszy i silniejszy, przekonujesz swojego mentora. To muszę być ja. Szykuj się więc, przyniosę moją torbę. Ale kiedy Van Helsing schodzi na dół, słychać pukanie do drzwi w holu. Pokojówka otwiera je i do środka wpada Arthur Holmwood. Jack! Woła, dostrzegając cię na półpiętrze. Byłem taki niespokojny, czytałem między wierszami twojego listu i cierpiałem katusze. Ojciec czuje się, że już lepiej, więc przybiegłem, żeby zobaczyć wszystko na własne oczy. Czy to jest ten gentleman, profesor Van Helsing? Jestem panu bardzo wdzięczny za przybycie. Przybył pan w samą porę, odpowiada Van Helsing, ściskając dłoń wyciągniętą na powitanie. Nasza droga panna Lucy jest w bardzo złej kondycji, ale może pan jej jeszcze pomóc. Co mógłbym zrobić? Pytał ochryple Arthur. Niech mi pan powie, a uczynię to. Moje życie należy do niej, oddałbym jej ostatnią kroplę krwi. Mój młody panie, odpowiada profesor z wymuszonym uśmiechem. Nie proszę aż o tyle, nie o ostatnią kroplę, ale panna Lucy potrzebuje krwi i musi ją dostać, inaczej umrze. Musimy wykonać zabieg o nazwie transfuzja krwi z pełnych żył jednej osoby do próżnych żył drugiej. Dzon zamierzał oddać swoją krew, ale teraz pan jest na miejscu. Nasze nerwy nie są tak spokojne, a nasza krew nie tak wartka jak pańska. Wszyscy razem idziecie do pokoju Lucy. Van Helsing bierze kilka rzeczy z torby i kładzie ją na stoliku. Potem przygotowuje napój nasenny i pomaga Lucy go wypić. Oto twoje lekarstwo, panienko. Połknij wszystko. Jeszcze wtedy nie wiedzieli, że istnieją grupy krwi i można to nie pomóc. Ale to prawda. I pewnie nie jeden tak się przekręcił. Jej powieki drżą, kiedy narkotyk zaczyna działać i Lucy zapada w głęboki sen. Van Helsing przygotowuje zabieg szybko, acz z niezawodną precyzją. Gdy trwa transfuzja, na policzki Lucy wracają kolory, a twarz Artura mimo narastającej bladości promienieje szczęściem. Profesor stoi z zegarkiem w dłoni i nieustannie obserwuje na zmianę to Artura, to Lucy. Zaczynasz się niepokoić, gdy widzisz, że utrata krwi zabiera u Artura swoje żniwo, choć jest tak silny. Daje ci to niejakie pojęcie o straszliwym wycieńczeniu, jakie musiało ucierpieć ciało Lucy, skoro to tak osłabia jej kochanka, nie przywraca jej pełni sił. Niebawem Van Helsing mówi cichym głosem. Wystarczy, zostań z nim, ja zajmę się pacjentką. Po opatrzeniu rany, jaką zabieg pozostawił na ramieniu Artura, zabierasz go na dół, podtrzymując go całą drogę, bo widzisz, jak wielce osłabiło go to doświadczenie. Podajesz mu porto i pozwalasz się położyć. Kiedy zamroczenie mija, wysyłasz go do domu z zaleceniem, żeby odpoczął, dużo spał i dużo jadł. Przejdź do paragrafu 56. Po odejściu Artura wracasz do pokoju Lucy i zostajesz ją śpiącą spokojnie, jej oddech jest też silniejszy. Van Helsing siedzi przy jej łóżku, patrząc na nią uważnie. Zauważasz, że wąska czarna aksamitka, którą Lucy zawsze nosi na szyi, spięta starą diamentową sprzączką podarowaną przez Artura, jest nieco podciągnięty i odsłania nieprzyjemny czerwony ślad na skórze. Co o tym sądzisz? Pyta Van Helsing, zachęcając cię, abyś przyjrzał się z bliska. Tuż nad zewnętrzną żyłą szyjną znajduje się 2 ślady nakłucia. Są nieduże, ale nie wyglądają dobrze. Nie widać oznak choroby, jednak brzegi otworów są białe i wydają się poszarpane jak przy ugryzieniu. Czy te rany mogą stanowić przyczynę anemii Lucy? A jeżeli tak jest, to żeby stała się tak blada i wychłodzona jak przed transfuzją, całe łóżko musiałoby być szkarłatne od jej krwi. Nic z tego nie rozumiem, odpowiadasz. Muszę jeszcze dziś wieczorem wracać do Amsterdamu, mówi profesor, podnosząc się z miejsca. Są tam książki i sprzęty, których potrzebuję. Ty czuwaj przy niej przez całą noc. Zadbaj, aby dobrze ją karmiono i żeby nic jej nie przeszkadzało. Wrócę tak szybko jak to możliwe, a potem możemy zaczynać. Możemy zaczynać? Co też ma pan na myśli? Zobaczysz. To wszystko, co mówi, wypadając z pokoju, ale po chwili wraca, staje w progu i unosząc ostrzegawczo palec dodaje. Pamiętaj, ona jest pod twoją pieczą. Jeśli ją opuścisz i coś złego jej się przydarzy, nie będzie ci potem łatwo zasnąć. Przejdź do paragrafu 86. Dziennik doktora Stewarda. Nagranie na fonografię. 8 września. Całą noc przesiedziałem u Lucy.
Do zmierzchu opiaty przestały działać i przebudziła się w sposób naturalny. Lucy, kiedy się budzi, wygląda zupełnie inaczej niż ta wychudzona ludzka łupina, którą była zanim otrzymała transfuzję krwi. Jej nastrój się poprawił i jest pełna szczęśliwej żywotności. Chociaż pani Westenra wyśmiała pomysł, aby siedzieć z dziewczyną przez całą noc, wskazując na odnowę sił córki i doskonały nastrój, ty jednak na to nalegasz i szykując się do długiego czuwania, zajmujesz miejsce przy łóżku. Jednak wkrótce okazuje się, że Lucy wcale nie chce spać. Pytasz się o przyczynę, skoro jest to dobrodziejstwo, którego wszyscy pragną. Ta słabość przychodzi do mnie, kiedy śpię, lękam się na samą myśl, wyjaśnia. Ależ moja droga panno, możesz spać dziś w nocy, mówisz. Jestem tutaj, strzegę cię i mogę zapewnić, że nic ci się nie stanie. Co więcej, obiecuję, że jeśli zobaczę jakiekolwiek objawy koszmarów, natychmiast cię obudzę. Słysząc to, Lucy wzdycha z ulgą, opada z powrotem na poduszkę i wkrótce zasypia. Obserwujesz ją całą noc, nie rzuca się tylko cieszy głębokim, spokojnym i życiodajnym snem. Uśmiech na jej twarzy uznajesz za dowód, że tej nocy żadne koszmary nie zakłócają jej spokoju. Rano zostawiasz ją pod opieką pokojówki, wracasz do domu, a praca w szpitalu psychiatrycznym w Carfax zajmuje ci cały dzień. Jednak nocą przybywasz ponownie do Hillingham, żeby stróżować przy łóżku Lucy. Kiedy masz pełnić tę wartę trzecią noc, krzywisz się na samą myśl, bo zaczynasz odczuwać odrętwienie, które oznacza wyczerpanie mózgu. Po dotarciu do Hillingham zostajesz Lucy w dobrym nastroju. Przygląda ci się uważnie i mówi: dzisiaj żadnego czuwania, jest pan wykończony, a ja czuję się zupełnie dobrze. Zaiste, jeśli ktoś ma dziś nie spać, będę to ja, czuwając przy panu. Nalegasz, aby móc nadal czuwać nad nią nocą, albo pod naciskiem Lucy pozwolisz sobie ulec zmęczeniu. Pod naciskiem Lucy pozwolę sobie ulec zmęczeniu. No. Skoro nie doszła, żona prosi, no to nie można odmówić. 161 w takim razie. Nie będziesz się z nią kłócić, więc idziesz na kolację. Dołącza do ciebie Lucy. Ożywiony jej czarującym towarzystwem, delektujesz się wyśmienitym posiłkiem, wieńcząc go kilkoma szklaneczkami bardziej niż wybornego porto. Kiedy kończysz, Lucy zabiera cię na górę i prowadzi do sąsiedniego pokoju, w którym przytulnie płonie ogień w kominku. Teraz, mówi, musisz to pozostać. Zostawię tutaj drzwi otwarte, moje również. Możesz spać na sofie, a jeżeli czegoś zechcę, zawołam cię i będziesz mógł natychmiast do mnie przyjść. Nie jesteś w stanie zrobić nic oprócz wyrażenia zgody, bo bez wycieńczenia nie ustałbyś na nogach, nawet gdybyś spróbował. Tak więc, gdy Lucy ponawia przyrzeczenie, że wezwie cię, jeżeli będzie czegoś potrzebować, kładziesz się na sofie i zapominasz o wszystkim. Czujesz, że ktoś dotyka twojej głowy. Budzisz się gwałtownie i widzisz profesora Van Helsinga stojącego obok sofy. Jak się miała nasza pacjentka? Pyta. No, kiedy ją zostawiłem, zaczynasz... Raczej kiedy ona mnie zostawiła. Chodźmy i zobaczmy, przerywa profesor i razem wchodzicie do pokoju Lucy. Roleta jest opuszczona. Zbliżasz się, aby ją delikatnie podnieść, podczas gdy Van Helsing podchodzi miękkim kocim krokiem do łóżka. Kiedy słyszysz jego przerażony krzyk: Gott in Himmel! Śmiertelny strach przeszywa ci serce. Powiększ grozę o 1 punkt. Czyli mamy grozę już na poziomie 4. 181. Profesor podnosi rękę, jego żelazna twarz jest ściągnięta i szara jak popiół. Na łóżku pozornie omdlała leży biedna Lucy, bledsza niż kiedykolwiek. Nawet jej usta są białe, a dziąsła jak gdyby cofnęły się z zębów, co można zobaczyć u ludzi, którzy zmarli po długiej chorobie. Szybko, rzuca Van Helsing, przynieś trochę brandy. Pędzisz do jadalni i wracasz z karawką, ale Lucy potrzebuje trunku bardziej wzmacniającego niż zwykły alkohol. Jeszcze nie jest za późno, jej serce wciąż bije, chociaż słabo. Cała nadzieja, dotychczasowa praca poszła na marne i musimy zacząć od nowa. Już zanurza rękę w swojej torbie i wyjmuje narzędzie do transfuzji. Podwijasz ręka w koszuli i bez chwili zwłoki, a także bez potrzeby uspokajania Lucy opiatami rozpoczynacie operację. Żaden mężczyzna nie wie, dopóki sam tego nie doświadczy, co znaczy czuć, jak jego własna żywa krew wypływa w żyły kobiety, którą kocha. Ale to właśnie czujesz obok osobistej dumy, kiedy widzisz delikatny kolor wkradający się z powrotem na blade policzki i usta Lucy. Profesor przygląda ci się uważnie, ale w końcu mówi: tyle wystarczy. Zajmuje się Lucy, a ty przyciskasz palce do nacięcia w ramieniu i kładziesz się, bo robi ci się słabo i jest ci też trochę niedobrze. W chwili wytchnienia profesor opetruje twoją ranę i wysyła cię na dół, żebyś przyniósł sobie kieliszek wina, chociaż do odzyskania pełni sił potrzebujesz czegoś więcej niż najlepszy klaret pani Westenry. Udejmij połowę pozostałych ci punktów wytrzymałości, zaokrąglając w dół i oznacz hasło krwotok. Czyli masz 11, tak? Z tego co kojarzę. Sam się... Ja cię kręcę, tak, jest 11. Jeżeli masz zaznaczone hasło transfuzja, nie masz, to przechodzisz do paragrafu, jeżeli nie, przejdź do paragrafu 212. Sprawy się komplikują. Lucy śpi jeszcze długo w dzień, a kiedy w końcu się budzi, wydaje się całkiem zdrowa i silna. Rozmawia z tobą dość swobodnie, a ty starasz się ją rozbawić. Kiedy podchodzi do niej pani Westenra mówi: Doktorze Seward, tak wiele jesteśmy ci winni za wszystko, co uczyniłeś, ale teraz naprawdę musisz uważać, żeby się nie przepracować. Sam wyglądasz dość blado. Teraz wróć do domu, dużo jedz i pij, mówi Van Helsing, kiedy znowu zostajecie sami.
Nabierz sił. Zostanę tutaj dziś wieczorem i posiedzę z panną Lucy. Wracasz do Purfleet akurat na późną kolację, a potem robisz obchód szpitala, po czym udajesz się w życzliwe objęcia własnego łóżka. Chociaż zarówno na jawie, jak i podczas snu twoje myśli ciągle wracają do nakłuć na szyi Lucy oraz ich postrzępionych brzegów. Następnego popołudnia udajesz się do Hillingam i zostajesz Lucy w znacznie lepszym stanie, zaś Van Helsinga w wyśmienitym humorze po odebraniu dużej paczki z zagranicy. Otwiera ją i wyjmuje wielki bukiet białych kwiatów. To dla ciebie, panno Lucy, mówi wręczając kwiaty. Dla mnie? Och, profesorze Van Helsing. Tak, moja droga, ale to nie igraszki, tylko lekarstwo. Umieszczę je w twoim oknie, splątę z nich wieniec i powieszę ci na szyi, żebyś lepiej spała. Profesorze, chyba pan sobie ze mnie dworuje, mówi ze śmiechem w udawanej odrazie, odrzucając kwiaty po powąchaniu ich. Przecież to pospolity czosnek. Ku twojemu zdziwieniu... Van Helsing wstaje i twardo zacisnąwszy szczęki mówi surowo. Nigdy sobie nie dworuję. To co robię ma swój ponury powód i zaklinam cię, żebyś była ostrożna, jeżeli nie ze względu na siebie, to ze względu na innych. Robię to dla naszego dobra, bo owe tak pospolite kwiaty mają też wiele cnót. Pomagasz profesorowi udekorować pokój Lucy czosnkiem, który jak się dowiadujesz przybył aż z Harlemu, zaś Van Helsing zamyka okna i zatrzaskuje zasuwy. Następnie bierze garść kwiatów i pociera nimi skrzydła okien, jak gdyby chciał, żeby woń czosnku przesyciła każdy powiew powietrza, jaki mógłby dostać się do środka. W taki sam sposób traktuje drzwi, a nawet kominek. Wydaje ci się to groteskowe i czujesz, że musisz coś powiedzieć. Profesorze, wiem, że zawsze jest jakiś powód dla wszystkiego, co pan robi, ale teraz zdaje mi się, że rzuca pan w jakieś zaklęcie, aby powstrzymać złego ducha. A może i rzucam. Pada szybka odpowiedź. Kiedy Lucy jest gotowa do snu, profesor nakłada na jej szyję wieniec z czosnku ze słowami. Uważaj, żeby go nie zerwać, a nawet jeżeli wyda ci się, że w pokoju jest duszno, dziś w nocy nie otwieraj okien ani drzwi. Kiedy powozem opuszczacie Hillingam, Van Helsing mówi. Dzisiaj mogę spać spokojnie, a po 2 dniach w podróży na siedząco o rozciągłej lekturze za dnia i w nocy sen jest właśnie tym, czego mi trzeba. Jednak zajrzyj do mnie jutro wcześnie rano, a zobaczymy, czy moje zaklęcie podziałało. Przejdź do paragrafu 357. Dziennik doktora Sewarda, więc masz okazję odzyskać trochę punktów wytrzymałości. O, ciekawe co popadnie. Cały jeden. Dzięki, przeciętny gracz za followa. Pozdrawiamy serdecznie. Dziennik doktora Sewarda, nagranie na fonografię 13 września. Wstąpiłem do Berkeley i znalazłem Van Helsinga, jak zwykle w samą porę. Wasza dwójka, student i mentor, przybywa do Hillingham o 8 i jest piękny poranek, a jasne słońce i świeżość wczesnej jesieni wydają się zwieńczeniem corocznej pracy natury. Gdy jedna ze służących wpuszcza cię do domu, spotykasz pannę Westenrę wychodzącą z pokoju dziennego. Wita cię ciepłymi słowami. Ucieszy się pan na wieś, że Lucy się polepszyło. Kochane dziecko, jeszcze śpi. Zajrzałem do niej, ale nie wchodziłam, żeby jej nie przeszkadzać. W takim razie moja diagnoza się sprawdziła. Profesor uśmiecha się, zacierając zachwytem ręce, wygląda na szczerze rozradowanego. Moja kuracja działa. Nie może pan przypisać sobie całej zasługi, profesorze, odpowiada pani Westenra. Dzisiejszy stan Lucy to także moje dzieło. Co pani ma na myśli? Pyta Van Helsing. No cóż, w nocy niepokoiłam się o dziecko i weszłem do jej pokoju. Spałam mocno, ale w pokoju było okropnie duszno. Te silnie pachnące kwiaty były wszędzie, nawet na jej szyi i bałam się, że ich ciężki zapach to będzie zbyt wiele przy jej osłabieniu, więc zebrałam je i otworzyłam okno, żeby wpuścić trochę świeżego powietrza. Twarz profesora robi się szara, a kiedy matka Lucy wychodzi do swojego buduaru, on sam nagle siłą ciągnie cię ze sobą po schodach, mówiąc: ta biedna matka w swojej ignorancji poprzez własne czyny ryzykuje utratę córki, jej ciała i duszy. Wpadasz do pokoju Lucy i śpiesznie zaciągasz ruletę, podczas gdy Van Helsing podchodzi do łóżka. Patrzy na twarz biednej Lucy, która nabrała teraz tej samej woskowej bladości co wcześniej. Tak jak się spodziewałem, mówi profesor, wykładając swoje instrumenty, by wykonać kolejną transfuzję krwi. Zaczynasz zdejmować płaszcz, wiedząc co trzeba zrobić, ale Van Helsing cię powstrzymuje. Nie, mówi. Dzisiaj musisz działać, ja się nią zajmę. Jeśli pozwalasz, aby to Van Helsing dostarczył Lucy niezbędnego życiodajnego płynu, przejdź do paragrafu. Jeżeli nalegasz, że jako młodszy i silniejszy, to ty powinieneś być dawcą krwi, przejdź do paragrafu. Pozwalam. Czyli tym razem Van Helsing ma oddać krew, tak? Dobra. Tak, 387. Profesor zdejmuje płaszcz i podwija rękawy koszuli. I znowu zabieg, znowu aplikacja narkotyku, znów trochę barw na kredowych policzkach Lucy i regularny oddech podczas zdrowego snu. Kiedy Lucy jest już wypoczęta, Van Helsing zwraca się do pani Westenry, żeby powiedzieć, że bez konsultacji z nim nie wolno niczego usuwać z pokoju dziewczyny. Przejdź do paragrafu 487. Van Helsing mówi ci, że będzie czuwał nad Lucy zarówno tej nocy, jak i następnej, jak gdyby potrzebował twojej obecności, wyśle ci wiadomość. Wracasz więc do szpitala, aby zadbać o potrzeby innych pacjentów, znajdujących się pod twoją opieką. Zrób test ESP, jeśli zdołasz przejdź do 527, jeśli nie, przejdź do 424. Czyli rzucasz 2 kostkami i musisz wrzucić mniej niż masz tego ESP, o ile dobrze pamiętam. I tu by się przydały te moje cudowne dzisiejsze rzuty. O, wyrzuciłem mniej. Tak, bo więcej było przy grozie, a mniej przy... Wrzuciłeś mniej, czyli ci się udało, tak? Tak. 527.
527. 3 noce po ostatniej wizycie w Hillingham musisz przetrwać szczególnie wyrazisty sen. Biegasz ulicami Londynu, ale pod postacią wilka, a nie człowieka. Ludzie uciekają przed tobą w przerażeniu, a w końcu ponownie znajdujesz się na terenie rodzinnego domu Westenrów. Tyle, że teraz nie jesteś już wilkiem, ale nietoperzem, a do domu dostajesz się przez otwarte okno. Przelatując przez pogrążone w ciemności pokoje, widzisz ciała służących leżące bezwładnie na ziemi, wyglądające jak pozornie porzucone, szmaciane lalki. Ignorując je, udajesz się pod schodach do pokoju Lucy. Opierasz rękę o drzwi znów w ludzkiej postaci i otwierasz je, by znaleźć swoją ukochaną pogrążoną we śnie. Ale kiedy zbliżasz się do łóżka, Lucy nagle siada wyprostowana, jej rude włosy wieją się wokół głowy jak języki ognia. Jej oczy otwierają się, a białka toną we krwi. Sycząc, otwiera usta, które odsłaniają wydłużone gadzie kły. Budzisz się nagle w łóżku przesiąknięty potem. Co to wszystko może znaczyć? Zaczynasz się zastanawiać, czy życie wśród obłąkanych nie wpływa przypadkiem na twój mózg. Niemniej przez cały następny dzień prześladuje cię wspomnienie tego strasznego snu. W zachodzie słońca wizje powracają z większą intensywnością i zaczynasz się obawiać, że to wcale nie był koszmar, ale jakaś ponura przepowiednia. Jeśli chcesz rzucić wszystko, udać się natychmiast do Hillingham, mimo że dotarcie tam zajmie ci północy, przejdź do paragrafu. W przeciwnym razie przejdź do paragrafu, więc zostajesz albo jedziesz. Nie no, zostaję. Myślę, że skoro działam na psychiatrii, to pierwsze co to będę myślał, żeby nie dać się porwać jakieś tam snom i tak dalej, tylko trochę na logikę, więc nie, na razie zostaję. Okej, więc zostajesz. Po kolacji zabierasz się za uzupełnienie ksiąg rachunkowych, obowiązek, który przez natłok innych zajęć i licznej wizyty u Lucy żałośnie zaniedbałeś. Właśnie jesteś tym zajęty, kiedy ktoś wpada do twojego gabinetu. Odwracając się z zadumieniem stwierdza, że to pan Renfield pędzi wprost na ciebie ze stołowym nożem w dłoni. Zrób test zręczności, jeśli zdasz, przejdź, jeśli nie zdasz, przejdź. Więc Renfield pędzi na ciebie z nożem z nienacka, a zobaczymy, czy jesteś na tyle zręczny. I tu muszę wyrzucić więcej czy mniej niż moja zręczność? Mniej. No to chyba tak, to mam mniej. Dobrze, zdasz to 573. Twarz Renfielda jest wykrzywiona straszliwą pasją, w tym stanie jest wyraźnie niebezpieczny. Starasz się, by stół wciąż oddzielał cię od wariata, ale on wymachuje skradzionym ostrzem i udaje mu się zranić cię w nadgarstek lśniącą krawędzią. Tracisz 2 punkty wytrzymałości. Czyli masz wytrzymałości 10. 10, okej. Ciekawe co by było, jakbym nie zdał tej zręczności. O, może lepiej nie wiedzieć. Przejdź do paragrafu 633. Renfield jest opętany, wrzeszczy: krew to życie i rusza ku tobie. Jeśli chcesz użyć specjalnej zdolności, pióro jest silniejsze, skreśl jedno jej wykorzystanie i przejdź do paragrafu. Jeśli nie, przejdź do paragrafu. Używasz czy nie? Tak, przetestujmy tą mechanikę. Może gdzieś tam kiedyś potem mi tego braknie i będę żałował, ale ciekawy jestem właśnie tej mechaniki, więc tak. 662 paragraf. Czyli skreślasz jedno zużycie, pióro jest silniejsze, czyli jakby... Dobrze dali to przypomnienie, bo ja całkiem widzę na karcie to, ale całkiem zapomniałem o tej mechanice. 662. Nie masz zwyczaju bić pacjentów, ale zanim napastnik zdoła zrobić ci poważniejszą krzywdę, napędzany strachem i adrenaliną, zadajesz cios, który posyła go na podłogę. Twój nadgarstek mocno krwawi, na dywanie zbiera się niewielka kałuża. Chwilę później do pokoju wpadają Barlow i Straker. Dostają Renfielda leżącego na brzuchu i niczym pies zlizującego twoją krew. Widok pacjenta chciwie chłepczącego życiodajny płyn przyprawia cię o mdłości. Dodaj 1 do swojej grozy. Czyli groza już 5. Tak? Groza już 5. Podnosi się napięcie. Wkrótce Renfield zostaje obezwładniony i pielęgniarze zaciągają go z powrotem do celi. Jego krzyki "krew to życie" odbijają się echem po oddziale. Opatrujesz rękaż, dobrze zdając sobie sprawę, że nie możesz sobie pozwolić na dalszą utratę krwi. Przedłużające się napięcie wywołane chorobą Lucy jest dla ciebie bardzo uciążliwe, musisz odpocząć. Po ostatnim traumatycznym starciu z panem Renfieldem czujesz też, że dziś wieczorem nie dokonasz już niczego wartościowego, dlatego składziesz się do łóżka szczęśliwy, że Van Helsing cię nie wezwał, więc nie musisz rezygnować ze snu. Przejdź do paragrafu 772. Telegram od Van Helsinga Antwerpia do Stewarda Carfax. Możesz odzyskiwać wytrzymałość. I tu by się przydał dobry rzut. Ale 1 tylko. Rzucałem 5 razy na odzyskanie wytrzymałości, z czego wyrzuciłem 4 jedynki. To nie masz dzisiaj szczęścia w takim razie. No ale przynajmniej mam połowę, jest 11, także... 17 września. Nie zapomnij zjawić się dziś wieczorem w Hillingham. Jeśli nie doglądasz go cały czas, to chociaż często sprawdzaj, czy kwiaty są na miejscu. To bardzo ważne, nie zawiedź. Spotkam się z tobą po przyjeździe najszybciej, jak tylko zdołam. Nie możesz w to uwierzyć. Telegram Van Helsinga dociera wczesnym rankiem 18 września, spóźniony o cały dzień. Straszliwe ostrzeżenie profesora napawa przerażeniem, bo z gorzkiego doświadczenia wiesz, co może się wydarzyć w ciągu ledwie jednej nocy, utraconej przez spóźnienie tego telegramu. Oczywiście możliwe, że wszystko wciąż jest w porządku, ale zaczynasz uporczywie myśleć o swoich obawach.
Masz wrażenie, że nad twoimi staraniami wisi jakaś straszna klątwa, a wszystko na każdym kroku próbuje udaremnić twoje wysiłki o ocalenia Lucy. Wyruszasz natychmiast, wsiadasz do pierwszego pociągu do Londynu i nawet ty, człowiek nauki, modlisz się, aby w nocy nic ci się nie przytrafiło. Natychmiast jedziesz do Hillingami, każąc dorożkarzowi czekać pod bramą i idziesz samotnie alejką. Chodzisz po schodach, pukasz delikatnie do drzwi wejściowych i dzwonisz tak cicho, jak to tylko możliwe, mając nadzieję, że sprowadzisz jedynie służącego. Gdy nie ma żadnej odpowiedzi, pukasz i dzwonisz ponownie, jednak wciąż bez rezultatu. Przeklinając lenistwo służących, dzwonisz i pukasz po raz trzeci, bardziej niecierpliwie, ale wciąż bez odpowiedzi. Strach wkrada się do twojego serca. Czy ta cisza stanowi kolejne ogniwo łańcucha zagłady, który wydaje się zacieśniać wokół ciebie, czy to jest dom śmierci, do którego przybyłeś za późno? Wiedząc, że minuty, a nawet sekundy opóźnienia mogą doprowadzić do godzin niebezpieczeństwa dla Lucy, okrążasz dom szukając innego wejścia. Nie znajdujesz go. Wszystkie drzwi i okna na parterze są zamknięte. Zbity z tropu wracasz na ganek. Przejdź do paragrafu 42. Kiedy słyszysz żwawe patataj, zdajesz sobie sprawę z obecności zaprzężonego w konie powozu podjeżdżającego właśnie pod bramę. Po kilku sekundach dostrzegasz biegnącego ulicą Van Helsinga. Dopiero co pan przybył? Jesteśmy spóźnieni? Nie dostał pan mojego telegramu? Odpowiadasz tak szybko i tak składnie, jak tylko potrafisz. Wyjaśniasz, że w domu nie zdołałeś przekonać nikogo, aby cię wysłuchano. Profesor w ponurym geście unosi kapelusz i mówi: w takim razie lękam się, że może być za późno. Jeśli żadne przejście do środka nie zostało otwarte, to musimy sami o nie zadbać. Z tyłu domu znajdujecie okno prowadzące do kuchni. Profesor wyciąga z torby piłę chirurgiczną i wręcza ci ją, nakazując piłować kratę. Sobie dopisz do ekwipunku może piłę chirurgiczną. W tymże oknie, gdy wszystkie trzy pręty są już przecięte, Van Helsing długim, cienkim nożem podważa zamek. W ten sposób udaje się otworzyć okno. Wchodzisz do środka, a profesor podąża za tobą. Teraz pytanie, czy chcesz przeszukać parter najpierw, czy wolisz od razu iść na piętro do sypialni Lucy? No od razu piętro, sypialnia. Tutaj czas gra rolę na pewno. Czyli na 72 się udajemy. Pędzicie po schodach do pokoju Lucy i z pobladłymi twarzami oraz trzęsącymi się dłońmi otwieracie drzwi, po czym wychodzicie do środka. Na łóżku leżą dwie kobiety, Lucy i jej matka. Pani Westenra twarz ma ściągniętą i bladą, zastygłą w wyrazie przerażenia. Jest bezsprzecznie martwa i jej serce niewątpliwie w końcu się poddało. Lucy leży u boku matki. Kwiaty czosnku, które spoczywały na jej szyi, są teraz rozrzucone na matczynej piersi i ma zatem odsłonięte gardło. Możecie wyraźnie dostrzec dwie tajemnicze rany, straszliwie blade i nierówne. Profesor bez słowa pochyla się nad łóżkiem, głową prawie dotyka piersi Lucy, a ty obawiasz się najgorszego. Myśl o Lucy przegrywającej walkę o życie przeraża cię bardziej niż cokolwiek innego. Dodaj 1 do swojej grozy. Czyli masz... 6. Grozę już 6. masz 6. Van Helsing szybko odwraca głowę, jakby nasłuchiwał, po czym nagle zrywa się na równe nogi z okrzykiem: jeszcze nie jest za późno, szybko, szybko, przynieś brandy. Masz z powrotem na dół i wracasz po niecałej minucie. Van Helsing wciera brandy w usta i dziąsła Lucy, a potem w jej nadgarstki i dłonie. Na razie nie mogę zrobić niczego więcej, mówi. Jest prawie tak samo zimna jak jej matka. Zanim cokolwiek więcej zrobimy, musimy ją rozgrzać. Na polecenie profesora szykujesz gorącą kąpiel, od razu zanurzasz w niej ciało Lucy. Ciepło zaczyna przynosić efekty, przez stetoskop coraz wyraźniej słyszysz bicie serca, wyczuwalnie poruszają się też płuca. Trzeba jej zrobić następną transfuzję, rzuca Van Helsing, i to wkrótce, ale ty i ja jesteśmy już wyczerpani. Kto inny mógłby otworzyć dla niej żyły? Czy moja krew się nada? Pyta czyjś głos zza progu łazienki. Quincy Morris! Wołasz z radością i ulgą na widok amerykańskiego przyjaciela Artura. Kiedyś tak jak ty, durzącego się w Lucy. Co cię tu sprowadza? Zdaje mi się, że przyczyną jest Art, odpowiada Quincy, wręczając ci telegram. Od 3 dni żadnych wieści od Sewarda. Straszliwie się o niego niepokoją. Nie mogę wyjść. Stan ojca bez zmian. Daj znać co u Lucy. Nie zwlekaj. Holmwood. Myślę, że zjawiłem się w ostatniej chwili. Powiedzcie tylko, co mam zrobić? Van Helsing rusza przed siebie i ujmując dłoń spogląda ci prosto w oczy. Krew odważnego mężczyzny to najlepsza rzecz na świecie, kiedy dama ma kłopoty. Diabeł może działać przeciwko nam, korzystając ze wszystkiego, co ma. Jednak Bóg styła mężczyzn, kiedy ich potrzeba. Przejdź do 112. Dziennik doktora Sewarda, więc znowu możesz próbować odzyskiwać wytrzymałość. O nie, no ja resetuję Foundry. Kurde, F5 wystarczy zrobisz. Przecież to jest niemożliwe. Znaczy chociaż to jest D4, 25%, no ale no nie, no na 6 rzutów. Dobra, zapisz konfigurację, czyli 1 mi wraca. Tak z ciekawości, bez wpływu na rozgrywkę, ale sprawdźmy. 1 D4. I znowu dobra, grajmy. Grajmy. Nie masz szczęścia. Dziennik doktora Sewarda, nagranie na fonografię 18 września. Po raz kolejny dokonaliśmy tej upiornej operacji, chociaż do żył Lucy wpłynęło mnóstwo krwi, nie zareagowała na leczenie tak dobrze jak przy innych okazjach. Okropnie było patrzeć na jej walkę o powrót do życia. Podczas gdy Van Helsing zajmuje się Lucy, schodzisz na dół z Quincy'em. Kiedy zostajecie sami, on kładzie się po kieliszku wina wypitym dla uzyskania sił, mówi do ciebie: Jacku Seward, nie chcę cię wtrącać w sprawy, które mnie nie dotyczą,
Ale to nie jest zwyczajny przypadek. Wiesz, że kochałem tę dziewczynę i chciałem się z nią ożenić, nie mogę przestać się o nią martwić. Co z nią? Kurde, widzę, że miała branie ta dziewczyna. Wszyscy z nią chcieli się żenić, no. Lucy straciła mnóstwo krwi, odpowiadasz najspokojniej jak potrafisz, bo ten biedak najwyraźniej jest okropnie zaniepokojony. Jak długo to już trwa? Około 10 dni. 10 dni? Wykrzykuje Quincy. W takim razie zakładam, Jacku, Seward, że w żyły tej biednej, ślicznej istoty, którą wszyscy kochamy, wtłoczono w tym czasie krew 4 silnych mężczyzn. Ciało żywego człowieka jak ciało tyle by nie pomieściło. Zbliża się do ciebie i płynnym szeptem pyta: co zatem pozbawia ją krwi? To właśnie, mówisz, kręcąc głową, stanowi sedno całej sprawy. Nie mogę nawet zaryzykować zgadywania. Nastąpiła seria drobnych incydentów, które uniemożliwiły nam stosowną obserwację Lucy. Ale to się już nie powtórzy. Zostaniemy tu wszyscy na dobre i na złe. Quincy wyciąga do ciebie rękę. Możecie na mnie liczyć, ty i Holender. Powiedzcie mi, co mamy zrobić, a ja to uczynię. Kiedy Lucy budzi się później tego popołudnia, jej spojrzenie pada na Van Helsinga, a potem na ciebie. Wyraźnie cieszy się na wasz widok, jednak później, gdy rozgląda się po pokoju i uświadamia sobie, gdzie się znajduje, wzdryga się i krzyczy z rozpaczy biednymi, chudymi rękami, zasłaniając bladą twarz. Pośród głośnego, rozdzierającego szlochu wzywa matkę, a wy staracie się ją pocieszyć. Przejdź do 137. Tej nocy śpi niespokojnie. Czuwasz na zmianę z profesorem, nawet na chwilę nie zostawiając jej bez opieki, podczas gdy Quincy Morris patroluje dom i jego okolice na wypadek powrotu tego, kto zaatakował Lucy. Kiedy w końcu znów nadchodzi świt, Lucy ledwo na nie reaguje i spędza większość dnia na drzemce. Przyglądasz się, jak śpi z otwartymi ustami i zauważasz, że jej dziosła są blade, odsłaniają zęby, które z pewnością wyglądają na dłuższe i ostrzejsze niż chciałaby natura. Kiedy budzi się po południu, pyta o Artura, a ty telegrafujesz, aby natychmiast przybył. Quincy rusza po niego na stację. Kiedy zjawia się narzeczony Lucy, jest prawie 6 i zachodzi słońce. Gdy Artur uświadamia sobie, jak rozpaczliwa jest sytuacja, emocje aż go dławią, a nikt z was nie jest w stanie się odezwać. Obecność Artura powoduje, że Lucy trochę dochodzi do siebie i rozmawia z nim przytomniej niż z kimkolwiek innym, odkąd zjawiłeś się po tym, jak została zaatakowana. Jednak obawiasz się, że jutro zakończy się już twoje czuwanie. Przejdź do 157. Dzień doktora Sewarda, więc masz znowu okazję odzyskiwać trochę wytrzymałości. Pewnie znowu to będzie faktycznie trochę. Tym razem 1 znowu? Oczywiście. Czyli bardzo, bardzo wolno wracasz do zdrowia. Lata chyba świetności masz za sobą. No tak, ale zobacz, 1, 1, 3, 5, 1, 1. A dobra, nie narzekam. Mogło być gorzej. Dzień doktora Sewarda, nagranie na fonografię 20 września. Tylko postanowienie i przyzwyczajenie pozwalają mi działać dzisiaj dodać kolejny zapis. Czuję się zbyt nieszczęśliwy, zbyt przygnębiony, zbyt znużony światem i wszystkimi jego sprawami. Po 1 w nocy zastępujesz Van Helsinga i dalej siedzisz z Lucy, podczas gdy profesor i Arthur odpoczywają. O 6 Van Helsing przychodzi, żeby zwolnić się z tego poważnego zadania. Kiedy widzi twarz Lucy, mówi do ciebie ostrym szeptem: odsuń żaluzję, chcę światła. Potem pochyla się i prawie dotykając twarzy Lucy, przygląda się jej uważnie. Zdjąwszy wieniec kwiatów czosnku, woła: Mein Gott, rany na jej szyi zniknęły. Odwraca się do ciebie z ponurą, surową twarzą. Ona umiera. Już nie potrwa długo. Obudź jej ukochanego, pozwól mu przyjść i zobaczyć ją po raz ostatni. Obiecaliśmy mu to. Kiedy po kilku minutach wracasz z Arturem, Lucy otwiera oczy i widząc go szepcze cicho: Arturze, och, moja miłości, tak się cieszę, że przyszedłeś. Pocałuj mnie. Zrób test ESP. ESP. I na ESP się rzucało normalnie 2d6, dobra. Tym razem nie zdałem. Jest więcej, a powinno być mniej. Czy powinno być więcej? Nie, no mniej powinno być, no. Okej, nie zdałeś, tak? Nie. 214. No to chyba będą się działy jakieś niefajne rzeczy teraz. Przybliżacie się zaś, Artur chętnie się pochyla, by spełnić jej prośbę. Wtedy znów widzisz w niej blade dziąsła i spieczaste zęby, kiedy otwiera usta. Twoje serce bije szybciej, wiesz, że musisz działać natychmiast. Zrób test zręczności. Zdałem. Zdałeś, tak? 237. Wyczuwając niebezpieczeństwo, rzucasz się na Artura i ciągniesz go z powrotem z siłą, jakiej byś się nigdy nie podejrzewał. Ani się waż, nie! Przez wgląd na swoją i jej duszę ryczy Van Helsing, śpiesząc ci z pomocą. Staje między Lucy a jej narzeczonym niczym lew. Przejdź do 297. Lucy syczy jak wąż, obnażając wystające kły. Jej twarz krzywi się w potwornym grymasie, oczy ma jak twarde, przekrwione kamyki. Spazm wściekłości przebiega po jej twarzy niczym cień, dziewczyna zaciska ostre zęby. Potem zamyka oczy i pada na łóżko w martwym omdleniu. Zaledwie kilka chwil później ponownie otwiera powieki. Widać, że jej oczy odzyskały dawną miękkość. Wyciąga bladą, szczupłą rękę, a Van Helsing delikatnie ją ujmuje. Przyciągnąwszy jego dłoń do siebie, Lucy ją całuje. Mój prawdziwy przyjaciel, mówi słabym głosem. Prawdziwy przyjaciel mój i jego. Proszę, niech pan się opiekuje Arturem i przyniesie mi spokój. Przysięgam, mówi uroczyście profesor. Następnie zwraca się do Artura. Weź jej dłoń w swoją i pocałuj w czoło, ale tylko raz. Oczy kochanków spotykają się po raz ostatni, żegnają się jednym spojrzeniem. Oddech Lucy staje się ciężki, a potem dziewczę nagle wydaje ostatnie tchnienie. To już koniec, mówi Van Helsing. Ona nie żyje.
Bierzesz Artura pod ramię i prowadzisz do salonu, gdzie siada, chowa twarz w dłoniach i wybucha płaczem. Wracasz do pokoju Lucy i znajdujesz Van Helsinga wpatrującego się w nią z twarzą bardziej surową niż kiedykolwiek. Stając obok niego mówisz: nareszcie odnalazła spokój. To już koniec. Odwraca się do ciebie i mówi ze śmiertelną powagą: niestety nie. To dopiero początek. Przejdź do 339. Pogrzeb zaplanowano na 22 września, aby Lucy i jej matka mogły zostać pochowane razem. Ponieważ Artur musi wracać następnego dnia, aby wziąć udział w pogrzebie ojca, nie ma czasu, żeby powiadomić wszystkich, którzy chcieliby pożegnać Lucy. Po wizycie przedsiębiorcy pogrzebowego idziesz zobaczyć, co zrobiono dla biednej Lucy ten ostatni raz. W pokoju, w którym ona i jej matka leżą w otoczeniu wysokich woskowych świec, panuje atmosfera kostnicy. Zaskakuje cię piękno Lucy, po śmierci wróciła cała jej uroda, aż nie potrafisz uwierzyć, że patrzysz na trupa. Profesor dodaje kwiaty dzikiego czosnku do innych kwiatów, które włożono w pokoju, a na ustach Lucy kładzie mały złoty krucyfiks. I tak jest aż do dnia jej pogrzebu. Van Helsing patroluje do mnie, spuszczając wzrok z pokoju, w którym biedna Lucy leży w swojej trumnie. Jeśli chcesz kontynuować opowieść jak to Dr. John Seward, przejdź do paragrafu. Jeżeli chcesz się wcielić w rolę Jonathana Harkera, przejdź do innego paragrafu. Chciałbym kontynuować jako doktor, wciągnęło mnie to. Więc paragraf 999. Jeżeli liczba twoich punktów krwi wynosi 5 lub więcej, przejdź do paragrafu. Jeżeli liczba punktów krwi jest mniejsza niż 5, chyba jest mniejsza, nie? Mniejsza, chyba jest 1. Więc Potem przechodzimy do było paragrafu 3, było 2 mniej, no jest 1. 941 w takim razie, więc tu wszystko ma swoje znaczenie. The Westminster Gazette, tajemnica Homestead, więc mamy kolejny wpis do dziennika, możesz próbować odzyskiwać. Próbuję, ale co to za próby? 3 tym razem. Ło. Czyli masz 16, tak. Ło. The Westminster Gazette, 25 września, tajemnica Homestead. W przeciągu ostatnich 2-3 dni miało miejsce kilka przypadków ucieczek dzieci z domów albo znacznie spóźnionego powrotu po zabawie w okolicy Heath. Za każdym razem dzieci były zbyt małe, albo potrafiły w zrozumiały sposób wyjaśnić, co się stało, jednak wszystkie zgodnie tłumaczyły się tym, że były z białą damą. Malcy gubili się zawsze późnym wieczorem, a 2 dzieci odnaleziono dopiero następnego ranka. W okolicy panuje przekonanie, że gdy pierwsze zaginione dziecko jako powód swojej nieobecności podało, że biała dama zabrała je na spacer, inne też pochwyciły, używając argumentu jako wymówki. U wszystkich dzieci zagubionych nocą zaobserwowano rozdarcie i zranienia skóry szyi. Rany wyglądają na zadane przez szczura albo małego psa i chociaż raczej nie mają większego znaczenia, jeśli dla każdej podejść z osobna, jednak wskazują na to, że jakiekolwiek zwierzę je zadaje, czyni to kierując się nie jakimś własnym systemem lub metodą. Miejscową policję poinstruowano, aby w okolicach Homestead Heath uważnie wypatrywała zabłąkanych dzieci, zwłaszcza bardzo małych, jak również każdego bezpańskiego psa, który mógłby kręcić się w pobliżu. Przejdź do 886. Dziennik doktora Sewarda, więc znowu masz możliwość odzyskiwania wytrzymałości. O, chyba naprawiliśmy. Razem 2 punkty, więc no... 18. Już jesteś blisko odzyskania pełni sił. A potem znowu jakaś transfuzja i cyk. 11. I cyk, mówisz? Dobra. Dziennik doktora Sewarda, nagranie na fonografię 26 września. Zaprawdę nie ma czegoś takiego jak ostateczność. Niecały tydzień odkąd powiedziałem finis, znowu zaczynam od nowa, raczej kontynuuję nagrywanie. 4 dni po pogrzebie Lucy Westenry wieczorem 26 września profesor Van Helsing wpada do twojego gabinetu w szpitalu Carfax po tym jak poprzedni dzień i noc spędził w Exeter i macha ci przed nosem egzemplarzem Westminster Gazette. Co o tym myślisz? Pyta, wskazując fragment o dzieciach uprowadzonych w Homestead. Mówiąc szczerze, nie myślisz wiele czytając tę historię, aż docierasz do fragmentu z opisem ran odkrytych na szyjach dzieci. Rany, które opisują, przypominają te na szyi Lucy. I co z tego wnioskujesz? Niczego nie wnioskuję, protestujesz ze znużeniem. Sądzę jedynie, że cokolwiek ją zraniło, musiało zranić także te dzieci. Ty chcesz mi powiedzieć, Johnie, że nie masz żadnych podejrzeń co do tego, że do tego, na co zmarła biedna Lucy przy wszystkich dowodach, które widziałeś na własne oczy? Na wyczerpanie nerwowe po utracie dużej ilości krwi. A jak doszło do tej utraty krwi? W odpowiedzi możesz tylko potrząsnąć głową. Johnie, jesteś bystrym człowiekiem, mówi Van Helsing, siadając obok ciebie, ale zbyt uprzedzonym. Nie pozwalasz swoim oczom wiedzieć, ani słyszeć ani uszom słyszeć i nie zwracasz uwagi na to, co wykracza poza twoje osobiste doświadczenie. Czy nie zastanawiałeś się nad tym, że są rzeczy, których nie możesz zrozumieć, a które jednak istnieją? Że niektórzy ludzie widzą rzeczy, których inni nie mogą ujrzeć. Nauka nie potrafi wszystkiego wyjaśnić. Czy wiesz, że w pampasach Ameryki Południowej żyją nietoperze, które wylatują nocą i otwierają żyły bydłu oraz koniom i wysysają z nich krew? Albo że na niektórych wyspach z zachodnich mórz żyją nietoperze wielkie jak lisy, które całymi dniami zwisają z gałęzi drzew tylko po to, by spaść na marynarzy przez upał śpiących na pokładzie, których nazajutrz znajduje się martwych?
Dobry Boże, panie profesorze, wołasz. Czy chcesz mi powiedzieć, że Lucy została ugryziona przez takiego nietoperza i że coś takiego zdarzyło się w Londynie w XIX wieku? Profesorze, pozwoli mi pan znów zostać twoim uczniem, abym mógł pożytkować twoją wiedzę, gdy ty będziesz dalej działał. Czuję się jak nowicjusz brnący przez bagno we mgle. Zatem musisz uwierzyć. W co uwierzyć? W rzeczy, które nie potrafisz uwierzyć. Nie pozwól, aby jakieś wcześniejsze przekonanie zasłoniło ci widok na prawdę. Chodzi ci więc o to, żebym miał otwarty umysł. Ach, pozostajesz moim ulubionym uczniem. Myślisz, że te dziury w dziecięcych gardziołkach to dzieło tej samej istoty, która zrobiła dziury w szyi panny Lucy? Tak przypuszczam, odpowiadasz. Więc się mylisz. Ach, żeby tak było, ale niestety tak się nie stało. To coś znacznie gorszego. Zrobiła je sama panna Lucy. Profesorze Van Helsing, mówisz i wzbiera w tobie czysty gniew. Oszalałeś? Naprawdę myślisz, że Lucy to ta biała dama, o której powiadają dzieci? Chciałbym okazać się szalony wzdych, ale dziś wieczorem udowodnię ci, że mam rację, chociaż bardzo żałuję, że się nie mylę. Czy odważysz się iść ze mną? Dokąd pójdziemy? Pytasz go oszołomiony. Pozwolę ci samemu zadecydować. Dowiedziałem się od mojego przyjaciela, doktora Vincenta z North Hospital, że jest tam leczona najświeższa młoda ofiara białej damy. Moglibyśmy zatem odwiedzić dziecko w szpitalu, albo w tym momencie wyciąga z kieszeni jakiś klucz. Cmentarz, na którym pochowana jest Lucy. Oto klucz do grobowca rodziny Westenrów. Czujesz okropny ciężar na sercu, lękasz się, że czeka cię jakaś straszna męka. Co odpowiadasz? Szpital czy cmentarz? Szpital. Na razie szpital. Rozumiem, że nie masz pełni sił i się trochę boisz. Nie, no trochę się cykam, nie jestem jeszcze gotów, ale to nawet tak myślę, że nie wiem, na doktor logikę by trochę... tak zrobił, tak? Dokładnie, raz, że doktor, a dwa, no jakby to jego ukochana zmarła, więc głęboka relacja i od razu tak wchodzić, no nie, niekoniecznie. Więc idziemy do szpitala. Popołudnie mija szybko, więc śpieszysz do szpitala. Zauważasz, że dziecko już się obudziło. Przyspało część dnia i trochę zjadło. Rzeczywiście wygląda na to, że ma się dobrze, ale kiedy doktor Vincent zdejmuje bandaż z gardła, pokazuje ci ślady ukłuć oraz zaczerwienienie bez wątpienia podobne do tego, które widziałeś na szyi Lucy. Pytasz doktora Vincenta, czym wyjaśnia te rany, a on odpowiada, że jego zdaniem ugryzieniem jakiegoś zwierzęcia, może szczura, a może nietoperza. Jakiś marynarz mógł przywieźć takiego nietoperza do domu, mówi. A może jakiś uciekł z zoo. Wie pan, takie rzeczy się zdarzają. Zaledwie 10 dni temu uciekł wilk. Kiedy wychodzisz ze szpitala, słońce chowa się już za horyzont. Myślę, że powinniśmy odwiedzić cmentarz w Kingstead, gdzie spoczywa panna Lucy, mówi Van Helsing, i nie masz powodu, aby się z nim spierać. Czyli tak wracacie na cmentarz. 923. Jest już po 10, kiedy docieracie do muru cmentarza i wspinacie się na niego, pomagając sobie wzajemnie, bo brama jest zamknięta. Jakiś czas spędzacie na poszukiwaniach, ponieważ jest bardzo ciemno, aż wreszcie znajdujecie grobowiec rodziny Westenrów. Profesor otwiera skrzypiące drzwi i wchodzicie do środka we dwójkę. Wewnątrz Van Helsing wyjmuje z torby pudełko, zapałek oraz świeczkę, po czym zapala światło. Kwiaty, które złożono w grobowcu razem z trumną Lucy, wiszą uschłe i martwe. Ich białe płatki przybrały kolor rdzy, zaś zielone liście i łodygi zbrązowiały, co stwarza makabryczny nastrój. Smutną atmosferę tego miejsca potęguje też odbicie słabego blasku świecy w wilgotnym żelazie, zmatowiałym mosiądzu, splatynowanych, posrebrzanych uchwytach, trumny i w przebarwionym przez czas kamieniu okrytym pyłem ze skruszonej zaprawy murarskiej. Van Helsing znajduje trumnę Lucy wśród trumien jej przodków, wyjmuje z torby zestaw narzędzi i przystępuje do otwierania. Gdy kończy, z sercem umoczącym w piersi pomagasz mu zdjąć wieko, bojąc się, co może znaleźć w środku. Czy to cię satysfakcjonuje, przyjacielu? Pyta profesor, kiedy zaszokowany spoglądasz na pustą trumnę. Ciała Lucy tutaj nie ma, wołasz ze zgrozą. Dodaj 1 punkt do swojej grozy. Oho. Czyli mamy już 7 punktów grozy, tak? 7 punktów grozy, dobrze. I jak to wytłumaczysz? Może to porywacz ciał, mógł je ukraść ktoś od grabarza. Sugerujesz, że gdy wypowiadasz te słowa, czujesz, że ta sugestia sama w sobie jest niedorzeczna. Jeżeli potrzebujesz więcej dowodów, chodź ze mną. Uzbrojony w łom z torby profesora ku swojej wielkiej uldze opuszczasz grobowiec. Van Helsing zamyka wejście. Musimy czuwać. Ty po jednej stronie cmentarza, a ja po drugiej. Gdzie wolałbyś wartować? Co odpowiesz? Po zachodniej stronie cmentarza pod osłoną ucisów, czy po wschodniej stronie cmentarza przy murze? Po zachodniej, pod osłoną cisów. Okej, to przejdź do 943. Wybierasz pod osłoną cisów. Zajmujesz miejsce za cisem i rozpoczynasz samotne czuwanie. Słyszysz, jak odległy zegar wybija 12, potem 1 i 2. Jest ci zimno, czujesz zdenerwowanie oraz złość na profesora za to, że zebrał cię na tę nocną wyprawę, a także na siebie samego, że zgodziłeś się na coś podobnego. Nagle dostrzegasz coś w rodzaju białej smugi między 2 ciemnymi cisami z boku cmentarza. Jednocześnie widzisz ciemną postać, która rusza od strony cmentarza, gdzie miał czuwać profesor. To Van Helsing podąża za białą sylwetką, a ty idziesz w jego ślady. Nieco dalej, za linią rosnących pojedynczych jołowców, które wytaczają granice dróżki do
kościoła, widzisz zjawę przemykającą w kierunku grobowca. Słyszysz szeleszczący odgłos ruchu w miejscu, w którym po raz pierwszy dostrzegłeś białą postać, podchodzisz tam i zostajesz profesora trzymającego w ramionach maleńkie dziecko. Czy jesteś teraz zadowolony? Pyta, wyciągając ku tobie śpiące niemowlę. Rozpalasz zapałkę, przyglądasz się gardłu dziecka i dostrzegasz, że nie ma żadnych zadrapań ani blizn. Zdążyliśmy na czas, stwierdza z wdzięcznością profesor. Teraz twoje jedyne obawy dotyczą dobrego samopoczucia dziecka i tego, jak wróci do domu. Na skraju Hampstead Heath słyszysz ciężkie kroki policjanta i kładziesz malca na ścieżce, tam gdzie stróż prawa będzie mógł je znaleźć. Dobrze wiesz, że jeśli zechciałbyś porozmawiać z funkcjonariuszem, musiałbyś najpierw mu wyjaśnić, co robisz tutaj w nocy. Kiedy oddalasz się po cichu, słyszysz jeszcze zdziwiony okrzyk policjanta i już wiesz, że dziecko niedługo wróci do matki. Świt zabarwia łososiowym różem chmury nad wschodnim horyzontem, a Van Helsing zwraca się do ciebie. Już postanowiłem, pora nam iść. Dzisiaj wieczorem wróć do domu, do swojego szpitala i sprawdź, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli chodzi o mnie, mam sprawę do załatwienia. Spotkajmy się ponownie w hotelu Berkeley za 2 dni o 10 wieczorem. Poślę po Artura, a także po tego zacnego młodego Amerykanina, Quincy'a Morrisa. Potem weźmiemy się do pracy. Przejdź do 753. Dziennik do doktora Sewarda, więc znowu masz okazję odzyskiwać wytrzymałość. I 2. Więc Już chyba 20? Tak, 20. Już prawie. Dziennik doktora Sewarda, nagranie na fonografię 29 września. Wczoraj wieczorem, tuż przed 10, Arthur, Quincy i ja odwiedziliśmy Van Helsinga w hotelu Berkeley. Kiedy wszyscy zebraliście się w jego pokojach, profesor wyprowadza Artura i Quincy'a w ostatnie wypadki. Odpowiada, jak we dwóch odwiedziliście grobowiec rodziny Westenrów, a po otwarciu go okazało się, że trumna Lucy jest pusta. Tego już za wiele, rzuca Artur, wstając ze złością. Staram się być cierpliwy wobec działań pozostających w granicach rozsądku, ale bezczeszczenie jej grobu? Urywa, nie będąc w stanie kontynuować. Gdybym mógł oszczędzić panu tego bólu, Bóg jeden wie, że bym to uczynił, oponuje Van Helsing. Ale tej nocy nasze stopy muszą stąpać po ciernistych ścieżkach. Niech pan posłucha, co mam do powiedzenia, a wtedy przynajmniej będziesz wiedział, co zamierzam zrobić. To brzmi całkiem uczciwie, zgadza się Quincy. Po chwili Van Helsing kontynuuje. Panna Lucy nie żyje, nieprawdaż? Skoro tak, to nie można jej zrobić nic złego, a jeśli nie jest martwa... Mój Boże, krzyczy Arthur, zrywając się na równe nogi. Co pan ma na myśli? Czy popełniono błąd? Czy została pochowana żywcem? Nie powiedziałem, że żyje, ale że może być nie umarła. Nie umarła? I nie żywa? Powiedz, że człowieku, co masz na myśli? Czy to wszystko jest to jakiś straszny koszmar? Istnieją tajemnice, których ludzie mogą się tylko domyślać i takie, które w ciągu kolejnych stuleci rozwiązują się tylko częściowo. I uwierz mi, jesteśmy teraz blisko jednej z nich, jednak wiem, co musimy zrobić. Jeśli mamy zapewnić Lucy wieczny odpoczynek. Niech mi pan powie, co musimy zrobić, dopytuje się Arthur. Musimy odciąć jej głowę i wypełnić usta czosnkiem, a potem wbić jej kołek w serce. Wielkie nieba, nie! Krzyczy Arthur, ogarnięty burzą emocji. Nie zgodzę się na okaleczenie jej martwego ciała. Profesorze Van Helsing, wystawiasz mnie na zbyt wielką próbę. Co ci uczyniła ta biedna, słodka dziewczyna, że chcesz zhańbić jej grób? Lordzie Godalming, surowym tonem odpowiada Van Helsing, podnosząc się z miejsca. Mam obowiązki zarówno wobec żywych, jak i umarłych. Proszę teraz iść z nami, żeby mógł pan zobaczyć to, co już widzieliśmy z Johnem. A jeśli później uznam, że trzeba postąpić tak samo, zobaczymy, co pan wtedy odpowie. To jest kwadrans przed północą, kiedy wasza czwórka przechodzi przez mur cmentarza w Kingstead. Noc jest ciemna, tylko od czasu do czasu księżycowe światło przebłyskuje między ciężkimi chmurami pędzącymi po niebie. Na wszelki wypadek wszyscy jesteście uzbrojeni. Gdy docieracie do grobowca rodziny Westenrów, profesor ponownie otwiera drzwi, a reszta z was podąża za nim, kiedy wkracza do środka, wysoko trzymając w ręce zamkniętą lampę. Arthur, milczący i bardzo blady, przygląda się, jak Van Helsing zabiera się do ponownego otwarcia trumny Lucy. Gdy wieko jest już odsunięte, Lord Godalming ostrożnie przesuwa się do przodu i natychmiast osofa z jękiem. Trumna jest pusta. Przez kilka chwil nikt nic nie mówi, wreszcie ciszę przerywa Quincy Morris. Profesorze, wystarczy mi twoje słowo. Normalnie bym o to nie prosił, bo nie chciałbym zhańbić twojego imienia, ale czy to twoja sprawka? Przysięgam na wszystko, co dla mnie święte, że nie osunąłem ciała, ani go nie dotknąłem. 2 dni temu John i ja przybyliśmy tutaj, mając ku temu dobre powody, otworzyłem jej trumnę, którą potem zapieczętowano i tak jak teraz okazała się pusta. Profesor kontynuuje. Wczoraj zjawiłem się tutaj przed zachodem słońca. Czekałem całą noc, aż słońce ponownie wzeszło, ale niczego nie widziałem. Najprawdopodobniej stało się tak dlatego, że położyłem na uchwytach drzwi do grobowca czosnek, którego nieumarli nie mogą znieść, a także inne rzeczy, których unikają. Zeszłej nocy nie było eksodusu, więc dziś przed zachodem słońca zabrałem czosnek. A teraz proszę, oto trumna jest pusta. Ale Lucy niedługo wróci, jestem tego pewien. Musimy zamknąć grób i nie dać jej ponownie do niego wejść. Skoro już tu jesteśmy, mówi Arthur, czy nie byłoby rozsądniej poczekać na nią? Potraktujmy to jak stare teksaskie polowanie, rozdzielmy się, aby przeszukać cmentarz, flegmatycznie stwierdza Quincy. Johnny, jak myślisz, co byłoby najlepsze? Pyta Van Helsing, zwracając się do ciebie. Wygląda na to, że masz decydujący głos. Czyj pomysł uważasz za najlepszy? Jeśli zgadzasz się z Van Helsingiem, że grobowiec powinien zostać zapieczętowany, aby uniemożliwić Lucy ponowne wejście, przejdź. Jeśli uważasz, że Arthur ma rację i że powinniśmy
powinniście zostawić na nią pułapkę wewnątrz grobowca, przejść, albo jeżeli natomiast sądzisz, że pomysł Quincy'a jest najlepszy i powinniście się rozdzielić oraz przeszukać cmentarz, przejdź. Nie no, zdecydowanie nie rozdzielać. Wydaje mi się, że pójdę tu za Van Helsingiem. Do tej pory pokazał, że ma jakąś wiedzę i może wiedzieć, co tu się dzieje, więc no, Van Helsing. Czyli 776. Wasza czwórka znowu wychodzi z grobowca. Van Helsing jako ostatni zamyka za sobą drzwi. Po doświadczeniu grozy krypty jakże słodko oddychać świeżym powietrzem, w którym nie ma skazy śmierci i rozkładu. Niemniej jednak każdy z was jest na swój sposób ponury i przygnębiony. Arthur milczy, starając się pojąć tę tajemnicę. Quincy jest flegmatyczny jak człowiek, który akceptuje wszystko, kierując się chłodną odwagą, a ty jesteś prawie gotów odrzucić wszelkie wątpliwości i w pełni przyjąć wnioski Van Helsinga. Jeżeli chodzi o profesora, też jest zajęty na swój dziwny sposób. Najpierw wyjmuje z torby mnóstwo czegoś, co wygląda jak cienkie wafelki starannie owinięte białą serwetką. Następnie bierze jeszcze ze 2 garści jakiejś białej materii, twoim zdaniem ciasta albo kitu. Kruszy opłatek, ugniata go w dłoniach, a następnie zwija w cienkie paski, które wciska w szczeliny między drzwiami a framugą w ścianie grobowca. Widząc twoje zdziwione spojrzenie wyjaśnia. Pieczętuje grób przy użyciu hostii przywiezionej z Amsterdamu, tak aby nieumarli nie mogli tam wejść. Profesor jeszcze nie ukończył swojej pracy, kiedy Quincy gwizdże i wskazuje cisową aleję. Widzisz tam niewyraźną białą postać zbliżającą się do grobowca. Przyciska coś do piersi. W tym momencie przez chmury przebija się promień księżyca i widać, że to rudowłosa kobieta w białym całunie. W ramionach trzyma jasnowłose dziecko. Twoje serce staje się zimne jak lód. Słyszysz jęk Artura, dźwięk będący mariażem zgrozy i niedowierzania. Teraz, gdy kobieta jest już wystarczająco blisko, rozpoznajesz rysy Lucy. Western ry, ale w jakiś sposób odmienione. Słodycz stała się nieugiętym, z bezdusznym okrucieństwem, zaś czystość zmysłową swawolą. Na polecenie Van Helsinga wasza czwórka ustawia się w szyku przed wrotami grobowca. Światło latarni pada na twarz niegdysiejszej Lucy. Widać, że jej usta są szkarłatne od świeżej krwi, której strumień spływa tuż po brodzie i plami biel pośmiertnej szaty. Dodaj 1 do swojej grozy. Czyli groza już wynosi 8. No to już teraz będzie ciężko zdać. Jakby przyszło coś rzucać. No, ale tam 4 kostkami rzucasz chyba. Mhm. No ale mimo wszystko. Kiedy istota, którą ma kształt Lucy, staje się świadoma obecności was wszystkich, cofa się z gniewnym warczeniem, a jej oczy płoną przeklętym światłem. Nie dbając o dziecko, bezdusznie opuszcza je na ziemię, warcząc nad nim jak pies nad kością. Niemowlę piszczy przenikliwie i leży kwiląc, a ten czyn popełniony z zimną krwią sprawia, że Arthur głośno jęczy. Istota zwraca wtedy uwagę na lorda Goldaminga. Zbliża się do niego z rozportartymi ramionami i lubieżnym uśmiechem na ustach. Chodź do mnie, Arturze, mówi leniwie. Moje ramiona są ciebie głodne. Przyjdź i legnijmy razem. Chodź, mój mężu, chodź. Jest coś diabelsko słodkiego w tonie jej głosu, który rozbrzmiewa teraz w twoim umyśle, mimo że słowa zostały skierowane do kogoś innego. Jeśli chodzi o Artura, wydaje się, że uległ jej urokowi, bo jego ramiona otwierały się szeroko, jakby chciał przyjąć uściski i przyciągnąć istotę do siebie. Arturze, tamci chcą mnie skrzywdzić, mówi. Obroń mnie, mój mężu. Za późno zdajesz sobie sprawę, co właśnie uczyniła istota będąca niegdyś Lucy. Tak, moja droga, zmarła, mówi Artur, odwracając się do ciebie. W dłoni ponownie ściska pałkę. Nagle Lucy skacze na Quincy'a, a Artur skupia swoją morderczą wściekłość na tobie. Jeśli chcesz użyć specjalnej zdolności, pióro jest silniejsze i nadal możesz to zrobić. Jeśli nie, to przejdź dalej. Nie, na razie nie chcę. Czyli przechodzimy do 549. Dobra. Artur zachowuje się, jakby cię nie rozpoznawał, bez względu na to, jak głośno wykrzykujesz jego imię w rozpaczliwej nadziei, że odzyska zmysły. Zdajesz sobie sprawę, że nie masz innego wyjścia, jak tylko bronić się przed zauroczonym Arturem. W tym starciu masz inicjatywę. Artur walkę ma na 8, wytrzymałość ma na 9. Okej. Czyli to jest tam na walkę to było 2d6, no nie? I teraz tak. Czy 1d6 plus 2, które to było? Walkę ma na 8, dobra, czyli rzucasz za siebie, a potem za Artura. Tylko czym się tam rzucało? D6? Dwiema do szóstkami. No. Okej. I dodajesz swoją walkę do tego wyniku. Dobra, czyli u mnie to jest 9 plus 9. 18. 18. U niego to jest 5. 5 plus tam, mówiłeś, miał też 9, no nie? Mhm. No to 9, 13. 17. No nie, bo ja już wziąłem, ja już wziąłem piątkę, czyli 13, dobra. No. 13. 9 było u mnie. Czyli ty masz walki 18, on ma 13, okej. Mhm. Krok 3. Podczas każdej rundy walki tymczasowo powiększy o 1 punkt wartość walki tego uczestnika starcia, który ma inicjatywę podczas tej rundy, więc ty masz inicjatywę, bo zacząłeś pierwszy, czyli dodatkowo masz o 1 punkt więcej, czyli masz 19.
Jeżeli krok 4, jeżeli twoja wartość walki jest wyższa od wartości walki twojego przeciwnika, udało ci się go zranić, odejmij 2 punkty od jego wytrzymałości i przejdź do kroku 7, czyli on ma wytrzymałości w tym momencie 7. I krok 7. Jeżeli wytrzymałość twojego przeciwnika spadnie do 0 lub niżej, oznacza to twoją wygraną, walka skończona, możesz skontynuować przygodę. Jeśli twój przeciwnik jeszcze żyje, przejdź do kroku 10, on cały czas żyje. Jeżeli udało ci się wygrać rundę walki, to w następnej rundzie będziesz mieć inicjatywę. Jeżeli ani tobie, ani przeciwnikowi nie udało się wygrać rundy walki, to w następnej rundzie żaden z was nie będzie miał inicjatywy. Czyli znowu masz inicjatywę. Wracasz wtedy do kroku 1 i powtarzasz tą sekwencję, aż przeciwnik zginie, albo ty przegrasz. Więc rzucasz znowu z 2 kostkami za siebie i za niego. A czekaj, bo jedna mi się wyrzuciła, to tą 1 przyjmijmy. Czyli 7, jak miałem inicjatywę, to jest 8 plus moje 9, czyli to jest 17. I teraz 2d6 za przeciwnika. 4. Czyli znowu go tam tłuczesz. Czyli znowu 2 obrażeń dostał. Czyli ma już 5, no i masz znowu inicjatywę i powtarzamy. 5 plus 1, 6 plus 9, 15. U niego jest 6. To jest 14. O. Wygrywasz, czyli on ma 3 punkty jeszcze wytrzymałości. O, u mnie teraz ładnie, bo 20. To on nie ma szans chyba. 7, no to... Został mu 1 punkt wytrzymałości jeszcze. No dobra, to ostatnie. 14, 15. O, to w sumie to może mu wyjść. Nie wyszło. Dobra, więc udaje ci się go pokonać. Udaje ci się uniknąć wszystkich jego ciosów i okładasz go jakąś tam pałką czy czymś, cokolwiek masz w rękach. Nie chcesz skrzywdzić przyjaciela, już na pewno nie chcesz go zabić, więc walczysz tylko po to, aby go obezwładnić i zakończyć starcie. Na czas tej bitwy musisz obniżyć swoją wartość walki o 1, ponieważ starasz się ogłuszyć Artura zamiast go zabić. No to w sobie ta inicjatywa wychodziła na 0 wtedy. Ale to nie było nigdzie takiego, jedna była chyba tylko remisowa wtedy, no nie? Jeśli wygrasz 2 kolejne rundy walki lub jeżeli zmniejszysz wytrzymałość Artura do wartości 4 punktów lub niższej, decyduje to, co nastąpi wcześniej, uda ci się go znokautować. Od razu przejść wtedy do 579, czyli powinienem doczytać do końca ten paragraf. 579, czyli przeskakujemy, bo udało ci się go znokautować. Lucy mija cię, kierując się prosto do grobowca. Chcesz zajść jej drogę, przejść lub czy wolisz jej nie przeszkadzać? Nie będę jej przeszkadzał. Czyli przeskakujemy do 669. Z pełnym zgrozy, zdumieniem patrzysz, jak istota, której ciało zdawało się równie materialne jak twoje, nagle rozpływa się we mgłę i w tej formie przenika przez szczelinę w drzwiach grobowca, w którą ledwie dałoby się wsunąć ostrze noża. Profesor gwałtownie otwiera wejście do grobowca, ty podążasz za nim jego migoczącą lampą po marmurowych schodach w niemal nieprzenikniony mrok krypty. Docierasz na dół zaraz po swoim starym nauczycielu w samą porę, aby zobaczyć, jak biała dama wraca do trumny, która ją zrodziła. Przejdź do rozdziału 74. Kiedy Van Helsing grzebie w torbie, ostrożnie podchodzisz do trumny i zaglądasz do środka. Leży tam ciało Lucy, po śmierci znowu piękne, ale w twoim sercu nie ma już miłości. Zastąpił głęboki wstręt do tej paskudnej rzeczy, która przybrała postać twojej ukochanej i wygnała jej duszę. Jest to upiorna wersja Lucy. Na pełnych wargach jej ponętnych ust spoczywają końce wydłużonych zębów, policzki oraz podbródek skalane są plamami krwi. Jej cielesna postać to szatańska drwina z dziewiczej czystości Lucy. Van Helsing jak zwykle skrupulatny wyciąga z torby tasak, młotek i w końcu okrągły kołek grubości około 3 cali, starannie naostrzony w szpicu, utwardzony przez zwęglenie w ogniu. Bierze młotek i kołek w dłoni i mówi natarczywym szeptem. Chwila odwagi i gotowe. Trzeba ją przebić kołkiem na wylot. Do dzieła, odpowiadasz ochryple, bo jesteś tym, który leczy, a nie tym, który niesie śmierć. Powiedz mi, co mam robić. Weź kołek w lewą rękę, umieść go nad jej sercem, a potem uderzaj w imię Boga i nie zawahaj się, kiedy już ruszysz tą ścieżką. Czyniąc tak, jak polecił twój nauczyciel, znowu spotykają się mistrz i uczeń, przekładasz szpic kołka do miękkiej piersi. Van Helsing otwiera mszał i zaczyna odmawiać modlitwę za zmarłych. Gdy prawą ręką unosisz młotek, Lucy nagle otwiera oczy, a z jej różowych ust wydobywa się syk żmii. Powiększ swoją grozę o 1, a następnie zrób test grozy. Czyli twoja groza rośnie, a ty rzucasz grozę 4 kostki, o ile pamiętam. Czyli masz 9 już grozy, tak? Tak. I musisz wyrzucić więcej. 4 te 6. Jak zobaczyłem 2 szóstki, to mi się trochę cieplej zrobiło. Czyli Mówię, zdajesz, tak? Tak. Jeśli zdasz przejść do 508. Reakcja grobowej pijawki wystarczy, by cię przekonać, że stwór musi umrzeć, a ty uderzasz młotkiem z całej siły. Stwór w trumnie wije się w agonii, a z jej ust dobiega ohydny, mroczący krew w żyłach pisk. Ciało drży, skręca się w dzikich konwulsjach, gdy ostre białe zęby zaciskają się, kalecząc wargi, a usta pokrywa szkarłatna piana. Ale zgodnie z poleceniem profesora, skoro rozpocząłeś tę makabryczną pracę, nie możesz się zawahać, nawet gdyby z przebitego mięśnia wypływa cuchnąca czarna posoka, a jej część tryska ci na twarz. Aż w końcu konwulsje, drżenie ustają, a ciało zastyga nieruchome. Straszliwe zadanie jest wykonane. Młot wysuwa się z twoich odrętwiałych palców, a ty sam opadasz na bok trumny Lucy. Pot spływa ci z czoła, a twój oddech staje się urywany.
Przejdź do 124. Pokonałeś swojego pierwszego wampira. Easy. Mocno ściskając dłoni wielki tasak, profesor odcina trupowi głowę jednym ciosem i napełnia mu usta czosnkiem, po czym zabiera się do zamykania trumny. Po wszystkim cała wasza czwórka wychodzi z grobowca, a Van Helsing zamyka za wami drzwi. Na zewnątrz powietrze pachnie słodko, pierwsze różowawe kolory poranka barwią wschodnie niebo, a ptaki rozpoczynają swój koncert na powitanie świtu. Kiedy wychodzicie z cmentarza, Van Helsing mówi: moi przyjaciele, zakończyliśmy pierwszy etap naszej pracy, ten związany z największą udręką, ale przede wszystkim jeszcze większe zadanie. Trzeba ruszyć w pogoń ze sprawcą wszystkich naszych smutków i skończyć z nim. Spotkajmy się ponownie za 2 noce i zjedzmy wspólnie kolację o 7. John będzie naszym gospodarzem. Proszę jeszcze 2 osoby, aby dołączyły do naszego grona. Przypatruję się każdemu z was osobna i dodaję: dziś w nocy wyjeżdżam do Amsterdamu, ale wrócę jutro wieczorem. Potem zacznie się nasza wielka wyprawa, albowiem czeka nas przerażające zadanie, ale teraz, gdy zaczęliśmy tę orkę, nie wolno nam się cofnąć. Przejdź do rozdziału 809. Dziennik doktora Sewarda. Masz tam jakieś punkty do zyskiwania jeszcze? Chyba 2 mi zostały. No to testuj. to rzucimy. No i odzyskujesz na maksa wytrzymałość. Nice. Przeszły ci wszelkie dolegliwości związane z transfuzjami krwi, tak? Póki co. Dziennik doktora Sewarda. Nagranie na fonografię. 29 września. Kiedy dotarliśmy do hotelu Berkeley, Van Helsing znalazł czekający na niego telegram. Nareszcie dobra wiadomość, wykrzykuje z zachwytem profesor, czytając telegram. Wspaniała Madame Mina, perła wśród kobiet, przybywa dzisiaj tyle, że ja nie mogę zostać. Johnie, musi się udać prosto do twojego domu. Odbierzesz ją ze stacji. Przy filiżance herbaty opowiada o dzienniku prowadzonym przez młodego adwokata, niejakiego Jonathana Harkera, podczas podróży, którą odbył do Transylwanii, a także o tym, czego była świadkiem jego żona, pani Harker, kiedy wraz z Lucy przybyła Whitby. Po wyruszeniu Van Helsinga do Amsterdamu udajesz się przez Liverpool Street na stację Paddington, gdzie zjawiasz się przed przyjazdem pociągu pani Harker. Tam rozpływa się wśród zgiełku i zamieszania typowych dla wszystkich peronów po zawitaniu na stację pociągu. Kiedy zaczynasz się zastanawiać, czy przypadkiem nie przegapiłaś gościa, zbliża się do ciebie jakaś młoda dziewczyna o miłej buzi i po jednym krótkim spojrzeniu mówi: doktor Stewart, nieprawdaż? Pani to na pewno pani Harker. Odpowiadasz, a dziewczyna wyciąga rękę. Znam pana z opisu biednej, kochanej Lucy, ale urwa nagle i na jej twarzy pojawia się przelotny rumieniec. Rumieniec, który wypływa na twoje policzki, stanowi milczącą odpowiedź na jej własny, przez to szczęśliwie oboje możecie poczuć się swobodnie. Bierzesz jej bagaż, wśród którego dostrzegasz maszynę do pisania i wspólnie jedziecie metrem na Fenchurch Street, gdzie wsiadacie do pociągu do Parfleet. O stosownej porze docieracie do szpitala Carfax, gdzie twoja gospodyni przygotowała już dla pani Harker salon i sypialnię. Pani Harker udaje się do swojego pokoju, by odpocząć po długim dniu spędzonym w podróży, ty zaś zamykasz się w gabinecie, aby uwiecznić wydarzenia dnia na nowym cylindrze fonografu. Niebawem słyszysz delikatne pukanie do drzwi, przerywasz nagrywanie, a po twoim okrzyku: proszę wejść, do pokoju wchodzi pani Harker. Mam nadzieję, że nie musiał pan długo czekać, zaczyna. Stałam przy drzwiach, bo słyszałem, jak pan mówi i myślałam, że ktoś jest z panem. Och, odpowiadasz ze śmiechem, tylko wprowadzałem zapis do mojego dziennika. Kładziesz dłoń na fonografię. Trzymam go tutaj. To jest nawet lepsze od scenografii, woła podekscytowana pani Harker. Czy mogę posłuchać? Oczywiście, odpowiadasz i przestawiasz urządzenie z nagrywania na odtwarzanie. Jednak po chwili przerywasz, nie mając pewności, co możesz ujawnić tej kobiecie, która bądź co bądź jest kimś zupełnie obcym. Tyle, że trzymam tutaj jedynie swój dziennik, który prawie w całości dotyczy moich pacjentów, a to znaczy: opiekował się pan kochaną Lucy pod koniec, mówi pani Harker. Niech mi pan pozwoli posłuchać o tym, jak umarła, bo była mi bardzo, bardzo droga. Będę niezmiernie wdzięczna. Nie tak łatwo cię przekonać, ale w końcu się zgadzasz. Chociaż prowadzę ten dziennik od miesięcy, to jeszcze ani razu nie zastanawiałem się, jak będę mógł odnaleźć konkretny zapis na wypadek, gdybym chciał coś sprawdzić, wyznajesz. W takim razie, doktorze Stewart, niech mi pan lepiej pozwoli, żebym przepisała go dla pana na mojej maszynie do pisania, proponuję. Pan Helsing miał rację, pani Harker to prawdziwa perła wśród kobiet. Resztę wieczoru spędza pisząc na maszynie, następnego ranka wraca do pracy, by przepisać nie tylko swój pamiętnik, ale także dziennik jej męża z podróży za granicę i swoją własną relację, rozpoczętą, gdy w maju pojechała z Lucy do Whitby. Kończy dopiero późnym popołudniem. Kiedy o 5 podaje ci plik kartek maszynopisu, przy okazji pyta: doktorze Stewart, czy mogę pana prosić o przysługę? Jej głos brzmi słodko i już pojmujesz, dlaczego Lucy tak bardzo ją kochała. Chcę zobaczyć pańskiego pacjenta, pana Renfielda. Proszę mi go pokazać. To, co mówił pan o swoim w swoim pamiętniku, bardzo mnie zaciekawiło. Jeśli chcesz zaprowadzić panią Harker do swojego zoofagicznego pacjenta, przejdź. Jeżeli nie, przejdź. Czyli prowadzisz
ją do pacjenta, czy nie? Nie. Jeżeli nie, to przejdź do paragrafu 391. Dobra, więc przechodzimy do 391. Muszę ruszać na dworzec, spotkanie z Van Helsingiem, informujesz panią Harkę. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli zaczeka pani na męża w pokojach, które oddałem wam do dyspozycji. Kiedy profesor wysiada z wagonu na peronie stacji Parfleet, porusza się z gorliwą zwinnością uczniaka. Ach, Johnie, mój przyjacielu, jak się miewasz? Pyta, podbiegając do ciebie. Byłem zajęty, ale załatwiłem wszystkie swoje sprawy w Amsterdamie, dlatego mogę zostać tutaj tak długo, jak będzie trzeba. Czy pani Mina jest u ciebie, a jej mąż? Po drodze opowiadasz mu o wszystkim, co się wydarzyło, także o tym, że pani Harker zgodnie z własną propozycją przepisała wszystkie dzienniki i stworzyła kronikę całego żałosnego fiaska. Ach, ta cudowna pani Mina, wykrzykuje Van Helsing. Ma mózg, którego mógłby pozazdrościć już nie jeden mężczyzna i do tego kobiece serce. Dobry Bóg ukształtował ją taką nie bez powodu, możesz mi wierzyć. Przejdź do 592. 2 godziny po kolacji 6 z was gromadzi się w gabinecie doktora Sewarda i zajmuje miejsca przy stole jak jakiś zaimprowizowany komitet. Profesor Van Helsing zasiada u szczytu stołu i zaczyna konieczne wprowadzenie. Moi przyjaciele, w ostatnich dniach wszyscy byliśmy świadkami strasznych rzeczy i widzieliśmy dowody korumpującego zła działającego na świecie. Wierzę jednak, że nasza szóstka ma szansę położyć temu kres, ponieważ jesteśmy wyjątkowo pobłogosławieni faktem, że nasz zespół dysponuje wieloma umiejętnościami, które pomogły nam pokonać wroga i pokrzyżować jego nikczemne plany podboju. Mamy pana Harkera, który nie tylko przeżył okropności, jakie napotkał w legowisku potwora, ale miał odwagę uciec z jego niewoli. Ponadto jego prawnicze oko do szczegółów zwiększyło naszą wiedzę o tym samym prawdopodobnie sukces naszego planu, odkąd powrócił do Anglii. Mamy panią Harker, która również była świadkiem mocy, jakimi dysponuje nikczemnik i której skrupulatne umiejętności sekretarskie sprawiły, że dysponujemy tak kompletnym zapisem działań potwora, jak to tylko możliwe. Dzięki znacznym zasobom Lorda Goldaminga nie brakuje nam niczego w naszej walce z obcym najeźdźcą. Czy to kule, czy bilety kolejowe, uprzejmie powiedział, że pokryje wszystkie koszty. Obok hojności Artura mamy też odwagę i niewątpliwe umiejętności bojowe pana Quincy'a Morrisa. Z tym odważnym Teksańczykiem pośród nas podejmiemy walkę z wrogiem i wygramy. Potem jest mój przyjaciel, dr John Seward, którego wiedza medyczna dorównuje mojej własnej i którego wgląd w pracę umysłu jest jeszcze lepszy. Przypadkowa, może to ręka losu pomaga nam w naszych staraniach, badanie pacjenta pod jego opieką, niejakiego pana Renfielda, byłego pracownika firmy Hawkins, Oldman & Lee w Exeter pomogło nam dowiedzieć się, od czego musimy zacząć polowanie na diabła. Ale zanim to zrobimy, muszę wam coś powiedzieć o wrogu, z którym mamy teraz do czynienia. Musicie bowiem zrozumieć, że istnieją takie rzeczy jak wampiry i jest wiele dowodów na ich obecność. Przyznam, że na początku sam byłem sceptykiem i żałuję, gdybym wiedział od początku to, o czym teraz wiem, że jest prawdą, życie kochanej panny Wesenry mogłoby zostać uratowane. Ale niestety już jej nie ma, więc musimy pracować nad tym, by inne nieszczęsne dusze nie zginęły, skoro możemy je ocalić. Nosferatu nie umiera jak pszczoła po jednym urządleniu, jest silniejszy, albo z silniejszym ma większą moc czynienia zła. Ten wampir, którego teraz staramy się zniszczyć, ma siłę 20 ludzi. Przez wieki stał się przebiegły, a dzięki mocy nekromancji umarli są na jego rozkazy. Jest diabłem wcielonym, który potrafi naginać do swojej woli żywioły, burzę, mgłę, grzmot i może dowodzić pośrednimi formami życia, szczurem, nietoperzem, ćmą i wilkiem. Potrafi nawet stać się niewidzialny. Jak więc mamy rozpocząć naszą krucjatę? Jak dowiemy się, gdzie ukrywa, a gdy już go tu znajdziemy, jak położymy mu kres? Moi przyjaciele, to straszne zadanie, którego się podejmiemy, a konsekwencje mogą wywołać u odważnego człowieka dreszcz. A jeżeli zawiedziemy w naszej misji, to on na pewno zwycięży. Porażka to nie tylko kwestia życia lub śmierci. Chodzi o to, że staniemy się tacy jak on. Będziemy plugawymi stworami nocy bez współczucia i sumienia, żerującymi na ciałach i duszach tych, których kochamy najbardziej. Bramy niebios zamkną się dla nas na zawsze, staniemy się znienawidzoną przez wszystkich plamą na obliczu Boga, Bożego stworzenia. Naszym obowiązkiem jest zmierzyć się z nimi i go zniszczyć. Kto by się cofnął przed takim obowiązkiem? Co powiecie? Jesteście ze mną? W zgiełku wszyscy potwierdzają. Zgadzacie się z całego serca, że nie spoczniecie, dopóki potwór nie zostanie pokonany. Wszyscy bierzecie się za ręce i wasz uroczysty pakt zostaje zawarty. A teraz, mówi Van Helsing, podzielmy się wszystkim, czego dowiedzieliśmy się od potworze, z którym mamy do czynienia. I przechodzi wokół stołu, prosząc każde z was, aby podzieliło się zresztą tym, czego osobiście doświadczyło, było świadkiem lub co odkryło. Ile poniższych haseł masz zaznaczonych na karcie przygody? Antropofagia. Tego chyba nie masz. Nie mam. Arachnofilii też nie masz. Nie. Barbastella. Nie. Demeter. Nie. Desmodontinae. Nie. Eptesicus. Nie. Kadawer. Nie. Monomania. Tak. Niewolnik. Nie. Psychopatia. Nie. Quinca Quinta. Nie. Sarkany. Nie. Scientia. Nie. Somnambulizm. Nie. Straszydło. Nie. Strigoi. Nie. Szaleniec. Nie. Terkep. Nie. Tukor. Nie.
Wykrwawienie? Nie. Zoofag. Tak. Czyli masz 2, tak? 2. I przechodzimy do paragrafu 869. Czujecie się rozczarowani, bo wcale nie dowiedzieliście się dużo i wciąż macie więcej pytań niż odpowiedzi odnośnie do tego diabła oraz jego planów. Dopisz sobie 4 punkty krwi, czyli mamy 5, tak? O kurde. Mamy 5 punktów krwi. I teraz tak, przejdź do paragrafu 978. I dopiero się rozpoczyna właściwa walka z wampirem. A już 6 krwi ma, ale dopiero zaczynamy walkę. Fajnie. Czy 5 punktów krwi ma. Kiedy już wszyscy mieli sposobność przemówić, Artur wstaje ze swojego miejsca przy stole. Profesorze, wspomniał pan, że potwór przez wieki wyrobił sobie przebiegłość. Nie przez lata, ale przez wieki. Wampir nie może umrzeć za sprawą upływu czasu, zaś kwitnie dzięki krwi żywych, wyjaśnia Van Helsing. Pouczcie może nawet odmłodnieć, jednak bez takiej diety nie zdoła rozkwitać. Nawet Jonathan, który mieszkał z nim przez kilka tygodni, nigdy nie widział, żeby ten cokolwiek jadł. Nie rzuca też cienia, nie odbija się w lustrze. Potrafi zmieniać swój kształt, może zjawić się w postaci mgły i widzi w ciemności, może robić wszystkie takie rzeczy, a jednak nie może przechodzić i odchodzić jak mu się podoba. Nie może wejść, dopóki nie zostanie zaproszony. Jego siła znika wraz z nadejściem dnia, kiedy musi wrócić do kryjówki w plugawej ziemi, takiej jak grób samobójcy. Mówi się też, że nie może przejść nad bieżącą wodą. Profesor kontynuuje. Istnieją również rzeczy, które mogą mu zaszkodzić, w tym czosnek i uświęcone przedmioty takie jak krucyfiks albo hostia. Są też inne środki. Gałązka dzikiej róży na trumnie powstrzyma monstrum od jej opuszczenia. Ostateczną śmierć zadała poświęcona kula wystrzelona w trumnę, podobnie jak kołek bity w serce i odcięcie głowy. Jeżeli się dowiemy, gdzie ukrywa się ten potwór, możemy zamknąć go w jego trumnie i zniszczyć, wykorzystując do tego naszą wiedzę. Jednak wciąż musimy być czujni i ostrożni, bo jest sprytny. Przez chwilę jednak słyszalny dźwięk w pokoju dotykania zegara na kominku. Kim był ten hrabia Dracula, kiedy był śmiertelnikiem? Pyta Artur. Prosiłem mojego przyjaciela Arminusa z Uniwersytetu w Budapeszcie, żeby znalazł odpowiedź na to pytanie, przeglądając wszelkie możliwe starożytne kroniki i dokumenty, do których ma dostęp. Jest pewien, że kiedyś żył wojewoda Dracula, który uzyskał pozycję wodza walcząc z Turkami na samym skraju Imperium Osmańskiego, na granicach Wołoszczyzny. Nawet wtedy nie był zwykłym człowiekiem. W czasach jego panowania i przez wieki później mawiano, że był najmądrzejszym, najbardziej przebiegłym, a także najodważniejszym z synów krainy za lasem. Potężny intelekt oraz żelazna wola poszły z nim do grobu i nawet teraz szykują się przeciwko nam. Drakulowie byli wielkim, szlachetnym rodem, chociaż krążyły pogłoski, że niektórzy mieli konszachty z diabłem. Swoje sekrety poznali w Scholomance, szkole czarnej magii skrytej wśród gór. W jednym z manuskryptów tenże Dracula nazwany został wampyrem, mianem, które znamy aż za dobrze. Van Helsing unosi chronologiczny zapis zdarzeń, na którym składa się treść 3 pamiętników, a także telegramy, listy i wycinki prasowe, po czym mówi. Teraz należy obrać kierunek działań. Mamy tutaj wiele danych i musimy przystąpić do planowania naszej kampanii. Wiemy od Jonathana, że w zamku do Whitby przybyło 50 skrzyń z ziemią, z których wszystkie zostały dostarczone do Carfax. Wydaje mi się, że naszym pierwszym krokiem powinno być upewnienie się, czy pozostają na terenie dworu Carfax, czy zostały stamtąd usunięte. Zrób test ESP. No to rzućmy. Zdałem. Zdałeś. 408 paragraf. Słowa profesora Van Helsinga rozpływają się w tle, gdy twoja podświadomość próbuje coś ci powiedzieć. Orientujesz się, że twoją uwagę przyciąga okno. Jeszcze nie zaciągnięto zasłon i coś dostrzegasz. Jakiś ciemny kształt drapiący szybę i przyczepiony do parapetu. Coś jest na oknie, krzyczysz, przerywając profesorowi, ale tajemniczego zjawiska już nie ma. Quincy Morris zrywa się na równe nogi i wybiega z pokoju, podczas gdy Artur odpada do okna i gwałtownie je otwiera. Z zewnątrz dochodzi odgłos wystrzału z pistoletu, a chwilę później słyszysz Quincy'a wołującego do pozostałych wciąż będących w gabinecie. To był nietoperz i jakieś wielkie bydlę. Trafiłeś? Pyta Van Helsing. Nie wiem, pada odpowiedź Quincy'a, ale raczej nie. Uleciał do lasu. Udejmij 1 punkt krwi i przejdź do 427, czyli punkty krwi spadają do 4 punktów. I przechodzimy do rozdziału 427. Nie mamy czasu do stracenia, nalega profesor. Musimy znaleźć tę skrzynię, a jeżeli spotkamy naszego wroga, zabijemy potwora w jego legowisku. Nawet jednak jeśli nam się wymknie, i tak musimy wysterylizować ziemię w nich złożoną, aby już nigdy więcej nie mógł w niej szukać schronienia. Jeśli zaś jakieś skrzynie zabrano, trzeba będzie wyśledzić, dokąd trafiły. Jeśli chcesz kontynuować przygodę jako Jonathan Harker, przejdź do rozdziału. Jeżeli chcesz jako Mina Harker, przejdź do rozdziału, lub jako John Seward, przejdź do rozdziału. John Seward. Czyli lecimy do 446. Arthur, Quincy, Morris, Jonathan Harker, Van Helsing i ty bierzecie się za przygotowania do najazdu na dwór Carfax, podczas gdy pani Harker kładzie się spać, gdyż uznano, że nocny atak na potencjalne legowisko wampira nie jest zadaniem dla damy. Jednak kiedy się szykuje, za pośrednictwem jednego z pielęgniarzy dociera do ciebie pilna wiadomość, że Renfield chce się z tobą natychmiast zobaczyć. Wiesz, że szaleniec jest jakoś psychicznie połączony z tym, którego planujecie zniszczyć, dlatego warto poświęcić czas na złożenie mu wizyty. Jednak z drugiej strony, im dłużej będziesz opóźniał wyprawę do dworu Carfax, tym większe prawdopodobieństwo, że zdobycz wymknie się w waszej dzielnej
przeciwnej drużynie. Jeśli zgadzasz się porozmawiać z Renfieldem, przejdź, albo jeśli uważasz, że zadanie, które wyznaczył ci profesor Van Helsing jest ważniejsze i nie czas na spotkania, przejdź. Chciałbym się spotkać, zanim pójdziemy do dworu. Czyli 469 przeskakujemy. Czyli z Renfieldem chcesz się spotkać, tak? Mhm. Pozostawiasz innym dokończenie przygotowań do najazdu i podążasz z pielęgniarzem na oddział szpitala. Widzisz, że Renfield jest w stanie znacznego pobudzenia, jednak w mowie i zachowaniu wydaje się o wiele bardziej racjonalny niż do tej pory. Ma w sobie nawet pewną godność. Doktorze, zwraca się do ciebie, gdy wchodzisz do celi. Błagam, żebyś natychmiast uwolnił mnie z tego szpitala i odesłał do domu. Jak widzisz, wyleczyłeś mnie i jestem tak samo zdrowy na umyśle, jak większość ludzi, którzy w pełni korzystają ze swobody. Jestem pewien, że pan, doktorze Seward, jako humanista i naukowiec uzna za moralny obowiązek traktowanie mnie jako osoby, która znalazła się w wyjątkowych okolicznościach. Czujesz się oszołomiony, ponieważ nabierasz przekonania, pomimo wcześniejszej wiedzy o charakterze i przeszłości tego człowieka, że naprawdę odzyskał rozum. W istocie bardzo szybko się panu poprawia, mówisz. Rano będziemy dłuższą pogawędkę i zobaczę, co mogę zrobić w kwestii pańskiego życzenia. Jednak wydaje się, że twoja odpowiedź go nie satysfakcjonuje. Obawiam się, doktorze Seward, że mnie pan nie rozumie. Pragnę wyjść natychmiast tu i teraz, w tej właśnie godzinie, w tej właśnie chwili, jeżeli tylko mogę. Patrzę na ciebie uważnie, nie widząc potwierdzenia w twojej twarzy, dodaję. W takim razie muszę podać inny powód mojej prośby. Niech pan pozwoli, że poproszę o to ustępstwo dobrodziejstwem, przywilej, jakkolwiek pan to zechce nazwać, dla dobra innych. Zaczynasz się zastanawiać, czy ta nagła zmiana jego podejścia nie stanowi innej formy albo fazy jego szaleństwa, więc decydujesz się przytrzymać go nieco dłużej, wiedząc z doświadczenia, że w końcu się złamie. Czy nie może pan mi podać prawdziwego powodu tego, że chce pan dzisiaj być wolny? Kręci ze smutkiem głos z wyrazem przejmującego żalu na twarzy. Panie Renfield, dajże pan spokój. Domagasz się pan przywileju uznania za całkowicie poczytalnego i starasz się pan zaimponować mi swoim rozumnym zachowaniem. Czasem mam prawo wątpić w pełni pańskiego rozumu, bo nie został pan jeszcze zwolniony ze szpitala właśnie przez wzgląd na swoją ułomność. Jeśli pan mnie nie wspomoże w wysiłkach mających na celu wybór najmądrzejszego postępowania, to jakże mam wypełnić obowiązek, który sam pan na mnie nałożył. Znowu kręci głową. Nie mam nic do powiedzenia. W tej sprawie nie jestem panem samego siebie. Mogę tylko prosić, żeby mi pan zaufał. Jeżeli pan odmówi, odpowiedzialność za to, co się potem stanie, nie będzie spoczywać już na mnie. Więc na tym zakończymy, mówisz, idąc w kierunku drzwi. Zatem pan zbierze to, co zasiał, krzyczy nagle. Ku swojemu przerażeniu z czerwonej dziury jego ust wyłania się chmura much. Pokój wypełniają obrzydliwe, czarne ciała owadów. Pielęgniarze cofają się z przerażeniem, a brzęczenie skrzydeł przypomina huragan. Po muchach przychodzi czas na pająki, setki pająków wypełzają z pomiędzy warg szaleńca, zsuwają się na kamienną podłogę na jedwabistych niciach i pędzą w twoim kierunku. Dodaj 2 punkty do twojej grozy. Oto cwaniaczek. Czyli już mamy 11, tak? Mhm. Okej. Jeżeli chcesz użyć specjalnej zdolności pióro jest silniejsze, nadal możesz to zrobić. Albo Nie, na razie jeszcze nie. Czyli przechodzimy do 452. Czujesz, jak ogarnia cię panika, gdy muchy bombardują twoją twarz, próbując dostać się do uszu, ust i nosa. Czujesz też niezliczone pająki, które wspinają się teraz po wewnętrznej stronie nogawek, bez wątpienia mając ochotę zrobić to samo. Walczysz desperacko, by powstrzymać robactwo i uniemożliwić mu gryzienie i kąsanie. W tej walce robactwo ma inicjatywę, czyli zaczyna będzie miał 1 dodatkowy punkt. Robactwo walka 7, wytrzymałość 8. Jeśli zdołasz zmniejszyć wytrzymałość robactwa do 0, dodaj 1 punkt do swojej grozy. No więc walczymy. Mhm. Kto ma inicjatywę? Robactwo. Dobra, czyli oni najpierw... Aha, no tak, dopiero jak ja bym wygrał... To rzucasz za siebie, tak? Nie, no, za robactwo najpierw jeszcze ma inicjatywę. Dobra. Czyli 8. I 7 to jest 15. O kurde. A nawet jeszcze 1 punkt więcej, bo to inicjatywa, czyli 16. Ja mam chyba 17. Też wyrzuciłem 8, a jeśli dobrze pamiętam, mam 9 walki. No. Czyli wygrałeś. I teraz ja przejmuję inicjatywę. Tak, czyli odejmujesz im 2 punkty, zostało im 6. No dobra, to najpierw rzucam za siebie. Wow. Pięknie. To chyba nie ma sensu za nich rzucać. No nie, no bo mają bazowej i mniej, więc jakbym wyrzucił 12 i tak o 2 wygrywam z bazowej, a jeszcze mam inicjatywę. Czyli schodzisz już do 4 punktów i dalej masz inicjatywę. I znowu ja. 7. Czyli 17. A, to oni jeszcze mogą. 8. I 7 to jest 15, czyli znowu przegrywają, czyli zostaje im 2 punkty wytrzymałości. 5. 15. 15, a rzucaj teraz jeszcze za nie. O, to tutaj mogą coś... 8 i 7, 15, czyli remis jest. To remis, a to jak jest remis, to nic się nie dzieje. I teraz chyba bez inicjatywy jest. Tak. No ale dalej za mnie, czyli 15. 7, 14, więc wygrywasz i tak i tak. Czyli twoja groza rośnie znowu o 1. Przynajmniej bez ran.
ale nie odnosisz żadnych ran i przechodzimy do 232 rozdziału. No tutaj już jest, widzę, srogie zdarzenia się tu dzieją. Kurde. Odganiając się od much i miażdżąc podstawami przemykające pająki, zbliżasz się do szaleńca. Jedyna myśl w twojej głowie przekonuje, że ten koszmar się skończy, jeżeli tylko zmusisz go do zamknięcia ust. A potem staje przed tobą trawiony paroksyzmem rozpaczliwej wściekłości. Wypuść mnie natychmiast, nie wiesz co czynisz trzymając mnie w tym domu, nie wiesz komu się narażasz ani jak. Czy ty mnie słyszysz, człowieku? Czy ty mnie rozumiesz? Nigdy się nie nauczysz? Pozwól mi odejść, pozwól mi odejść, pozwól mi odejść. Jeżeli chcesz użyć specjalnej zdolności, pióro jest silniejsze, to możesz, jeżeli nie, to Tak, przechodzimy. teraz chcę. No, ja zawijam się stamtąd. Czyli używasz po raz drugi pióra. Tak. Jedną ale jak już drugi raz sugerują, żeby to zrobić w tak krótkim odstępie, to... To się może źle skończyć, tak? Dobra, i przejdź do 174. Już chcesz pociągnąć jeszcze dalej. Trochę, dobrze. O, miło by było. Przebijając się przez chmary brzęczących czarnych i kosmatych much, które wciąż wypełniają pokój, sanitariusze wbiegają do celi Renfielda i chwytają go za ramiona, zanim zdoła wyrządzić ci większą krzywdę. W tej samej chwili znika w nim chęć walki, rój much ucieka przez kraty okna, a pozostałe pająki chowają się w szczelinach w rogach pokoju. Chwiejąc się wychodzisz z izby, jeszcze bardziej zdeterminowany, by położyć kres złu, które wpędziło tego nieszczęśnika w szaleństwo i doprowadziło go do upadku twojej drogiej Lucy. Echo głosu Renfielda niesie ze sobą korytarzem prowadzącym do jego celi. Ufam, że zapamiętasz, iż próbowałem cię ostrzec, doktorze Seward. Pamiętaj, próbowałem cię ostrzec. Przejdź do 159. Pod osłoną ciemności cała wasza piątka opuszcza szpital Carfax i pomagając sobie nawzajem wspinać się na mur, który szpital dzieli z dworem Carfax. Każdy z was jest uzbrojony w rewolwer i duży nóż, i możesz sobie to dopisać do ekwipunku. Właśnie to miałem zrobić. Na innych, bardziej przyziemnych wrogów, jak to ujął Van Helsing. Każdy ma też elektryczną lampkę na wszelki wypadek przyczepioną do piersi, czyli jeszcze lampkę masz. Na karcie przygody w ekwipunku zanotuj rewolwer, duży nóż i lampkę elektryczną. Starając się trzymać cienia rzuconego przez drzewa rosnące blisko muru, zastanawiacie się, gdzie szukać skrzyń z ziemią. Co chcesz zaproponować? Przeszukanie najpierw terenu nieruchomości, czy wejście od razu do domu? Pierwsza opcja. Czyli teren nieruchomości. 142. Van Helsing zgadza się, rozsądnie byłoby się nie zakładać, iż skrzynię przechowywano wewnątrz domu, więc wasza piątka rozdziela się, aby przeszukać teren posiadłości, przy czym każdy z was obiecuje zagwizdać, jeżeli tylko coś znajdzie. Kierujesz się na północ, gdy stary sad jabłoniowy rozrósł się do rozmiarów zagajnika splątanych drzew o mszałej korze. Słyszysz dźwięk przypominający trzepotanie prania na sznurku. Patrzysz w górę, a tam, na tle księżyca, widać dziesiątki nietoperzy o skórzastych skrzydłach, które zlatują z nocnego nieba. Udało ci pamiętać o przenikliwym gwizdnięciu. Potem nietoperze atakują. Jeżeli chcesz użyć specjalnej zdolności pióro, to możesz. Nie chcę. Czyli przechodzimy do 104. Wymachując nożem, bronisz się przed skrzeczącymi nietoperzami. W tej walce masz inicjatywę. Stada nietoperzy. Walka 6, wytrzymałość 8. Jeśli uda ci się zmniejszyć wytrzymałość stada do 0, nietoperze, które przeżyły, rezygnują z walki i uciekają. Więc dobra, rzucamy. To ja mam 20. One mówiły jeszcze, ile mają walki? 6. To nawet jak miały To nie wyrzucić ma co 12, to rzucać. 18 by miało, więc im wytrzymałość spada do 6. Dobra. 16. O, tu już coś może być, ale jeden, kurde, rzuciłem. Czyli już Dwie mają jedynki. 4 już mają punkty wytrzymałości. 17 i dla nich 8 wpadło. To 14, więc dalej wygrywasz, już mam 2 punkty. 16, 17. To jeszcze inicjatywa. I 10 to jest u nich 16, więc 1 punktem wygrywasz, czyli pokonałeś je. Kurde, waleczny ten doktor. No, przejdź do 81. No, utrzymałeś inicjatywę i to ci pomogło. No. Nietoperze odlatują w stronę mrocznej sylwetki dworu Carfax. Nie możesz przestać się zastanawiać, czy zmierzają donieść o twojej obecności tutaj. Dodaj 2 punkty krwi. Punkty krwi wzrastają tym razem, czyli do 6. Przepraszam, kolejnych graczy, którzy będą grać. Właśnie wtedy przybywają pozostali wezwani dźwiękiem twojego gwizdka. Żaden z nich nie znalazł niczego, co wskazywałoby na to, że skrzynię składowano w jakimkolwiek innym miejscu posiadłości, dlatego wszyscy śpiesznie wracacie do domu. Przejdź do paragrafu 47. Kiedy wchodzisz na ganek, profesor otwiera swoją torbę i wyciąga z niej najróżniejsze przybory, które układa na schodku, dzieląc je na 4 grupy, najwyraźniej po jednej dla każdego z was. Moi przyjaciele, mówi ledwo słyszalnym szeptem, ruszamy ku straszliwemu niebezpieczeństwu i musimy się odpowiednio uzbroić. Pamiętajcie, nasz wróg ma siłę 20 ludzi, a my musimy wystrzegać się go dotyku. Trzymajcie to blisko serca, instruuje, wręczając każdemu członkowi drużyny mały srebrny krucyfiks, a na szyję załóżcie te kwiaty. Podaję wam wieńce uschniętych kwiatów w czosnku i przede wszystkim weźcie to, czego nie wolno beztrosko bezcześcić. To jest hostią pobłogosławioną podczas Eucharystii. Profesor włożył ją do kopert i rozdzielił pomiędzy członków waszej dzielnej grupy. Dopisz do ekwipunku srebrny krucyfiks, czosnkowy wieniec i hostię. A teraz musimy dostać się do wnętrza domostwa. Jeśli masz zestaw uniwersalnych kluczy, przejdź do paragrafu. Jeśli nie masz zestawu uniwersalnych kluczy, przejdź. No to nie masz. Nie mam. Uniwersalnych kluczy, więc przechodzimy do paragrafu 18.
Wasza piątka wspólnym wysiłkiem wyważa drzwi i tym samym toruje sobie drogę do szpitala Carfax. Trzask drewna wokół zamka i stukot mechanizmu spadającego na podłogę niosło się echem po korytarzach starego dworu. Dostajesz 2 punkty krwi, czyli już masz 8. Co? Dracula rośnie w siłę. Okej, i teraz przechodzimy do paragrafu 301. Profesor podchodzi jako pierwszy i wkracza do domu. In manus tuas domine, mamrocze, żegnając się, gdy przystępuje próg. Kiedy już wszyscy jesteście w środku, zamykacie za sobą drzwi i zapalacie lampy. Wszędzie jest aż gęsto od kurzu, na podłodze leży jego warstwa gruba na kilka cali. Na stole w przedpokoju znajdujesz wielki pęk kluczy, każdy oznaczony żółtą etykietką. Parokrotnie ich używano, bo na okrywającym stół kobiercu z kurzu widnieje kilka rozdarć. Jeśli masz plan dworu Carfax, pomnóż liczbę pomieszczeń w dworze przez 15 i przejdź do paragrafu o numerze takim jak uzyskany wynik. Jeśli nie, to przejdź do 328. Ty nie masz planu dworu Carfax. Nie mam. Kurde, ciekawe rzeczy tu można zdobyć, widzę. Przeskakujemy do paragrafu 328. Przed tobą szerokie kamienne schody, które wiodą w górę, a na prawo od schodów kamienne przejście prowadzące w mroki domu. Twoi towarzysze zastanawiają się, którą drogę wybrać, jednak nie potraficie dojść do porozumienia. Dzielą się dokładnie po połowie. 2 głosy za tym, aby wejść po schodach, a 2 za kamiennym przejściem. Zgadzacie się jedynie w tym, że powinniście trzymać się razem. Wygląda na to, że zdecyduje twój głos, szeroko oznajmia Van Helsing. Szorstko oznajmia Van Helsing. A zatem którędy? Co odpowiesz? Schody na górę, czy kamienny korytarz? Kurde, nie ma tam podpowiedzi, kto jest za czym. No nie ma. No dobra, no to kamienny korytarz. 287 paragraf. Ruszasz korytarzem w ślad za profesorem. Jeśli twoja wartość krwi jest równa 6 lub większa, no to jest. Jeżeli jest niższa, przejść, czyli 288. Gdy idziesz korytarzem na granicę zasięgu światła twojej lampy, dostrzegasz masę fosforescencji migoczącej niczym gwiazdy. Wszyscy zatrzymujecie się odruchowo, zdając sobie sprawę, że zbliża się do was fala szczurów. To nie są zwykłe czarne lub brązowe szczury, tylko potworne monstra każdej wielkości małego psa. Powiększ grozę o 1. Czyli twoja groza rośnie o kolejne 1, już jest na poziomie 13, tak? 13. Możliwość zdania tego testu spada. No już jest ponad, kurde, połowa. Na nie. Coraz liczniej roją się na korytarzach, wreszcie w blasku lampy oświetlającej ich ciemne ciała i błyszczące wrogie oczy podłoga wygląda jak zwał ziemi uprzystrzonej świetlikami. Zrób test zręczności. Zdałem. Zdałeś. 314 rozdział. Wrzuciwszy się na zimną kamienną ścianę zatęchłego korytarza, patrzysz z obrzydzeniem, jak falujące ciała szczurów przemykają obok ciebie, a wreszcie znikają wewnątrz domu. Przejdź do 606 rozdziału. To tutaj oznajmia półszeptem profesor, otwierając drzwi. Nastawiliście się na jakieś nieprzyjemności, ale wątpisz, aby ktokolwiek z twojej drużyny kiedykolwiek spodziewał się takiego smrodu, jak ten, który dociera teraz do was z wnętrza zrujnowanej kaplicy. Sanktuarium jest małe i ciasne, a ponieważ długo go nie używano, powietrze wewnątrz zrobiło się zatęchłe i cuchnące. Przebija się przez nieziemisty zapach, a ów odór wydaje się składać z całego zła śmiertelności zmieszanego z ostrą, gryzącą wonią krwi, jak gdyby nawet plugastwo zostało tutaj splugawione. Zdaje się, że każdy oddech potwora, którego szukasz, przylgnął do tego miejsca, potęgując jego plugawą obrzydliwość. Zrób też wytrzymałości. No to bym musiał same wszystkie wyrzucić. Jeśli nie, przejdź do rozdziału 681. Okej, no to nie przyszedłem. 681. W innych okolicznościach taki smród natychmiast zakończyłby twoje przedsięwzięcie, ale to nie jest zwyczajna sytuacja i nie możesz zrezygnować z ważnej misji, która cię tu przywiodła. Jednak to nie zapobiega mdłościom i ich oszołomieniu. Tracisz 2 punkty wytrzymałości, dopóki pozostajesz w kaplicy i jeśli dojdzie do starcia, musisz obniżyć swoją wartość walki o 1 punkt. Czyli spada ci do 20. Wytrzymałość. I przechodzimy do 707. Wewnątrz kaplicy na ubitej ziemi stoją dziesiątki dużych drewnianych skrzyń, których wieka są zabite gwoździami. Pierwsze co musimy zrobić, to policzyć pudła, mówi profesor. Liczenie skrzyń nie zajmuje wiele czasu, ale ku waszemu przerażeniu z 50, które hrabia wiózł do Anglii na pokładzie rosyjskiego szkunera, pozostało tylko 29. Zrób test ESP. ESP to były jedno, no nie? D6? Nie, 2D6. 2D6. Nie zdałem. Nie zdałeś. 564. A teraz, moi przyjaciele, zwraca się do was profesor, mamy obowiązek do spełnienia. Musimy wysterylizować ziemię, którą przywiózł z odległej krainy do tak okrutnego użytku. Jest dla niego święta, ponieważ pochodzi z jego ojczyzny, ale my uświęcimy ją w imię Boże. Oczyścimy i odbierzemy złemu jego sanktuarium. Z tymi słowami wyciąga z torby śrubokręt oraz klucz, otwiera jedną ze skrzyń. Zawarta w niej ziemia pachnie wilgocią i pleśnią. Przyjmując narzędzia, reszta przygotowuje się do pójścia w ślady profesora. Z pomocą noża otwierasz jedną ze skrzyń, natychmiast cofasz się ze zgrozy. Widać w niej martwe palce i łysą głowę na wpół zakopaną w ziemi. Twoje przerażenie potęguje się, gdy palce nagle zaczynają drgać, a ty zataczasz się z pełnym odrazy niedowierzaniem. Na waszych oczach z gnijącej gliny wyłania się ręka, za nią druga i razem podźwigają zakopane w skrzyni ciało ze śmierdzącej ziemi. Jest bezwłose, jego rysy wydają się na wpół przegniłe, zaś skóra stara i wyblakła, jak naciągnięta na kość klatki piersiowej. Zrób test grozy. Czyli rzucasz 4 kośćmi, to dobrze pamiętam?
I musisz wrzucić więcej. To jeszcze masz szansę. Ale nie. 814. No i wszystko się posypało. 814. Zastygasz ze strachu, a twoje kończyny wydają się zbyt ciężkie, aby się poruszać, kiedy nieumarły koszmar gramoli się ze skrzyni, w której był trzymany, a nadjedzony przez larwy kawałek czarnego mięsa z sykiem wyłania się z pomiędzy zgniłych warg. Powiększ swoją grozę o 2 i przejdź do 837. Czyli twoja groza rośnie do poziomu 15. 15. To dużo już. To już jest dużo, czyli będzie coraz ciężej ją zdać. 837. Jedyne co możesz zrobić, to zacisnąć dłonie na rewolwerze i nożu, szykując się na atak żywego trupa. W tej walce inicjatywę ma Strigoi. Strigoi, walka 7, wytrzymałość 7. Jeśli pokonasz to okropieństwo, przejdź. Czyli rzucasz ty najpierw. Okej, czyli on pierwszy. 7 plus 1, 8 po mojej inicjatywę. Tak, 8 i... Znaczy 7 i 8 to jest 15. Dobra, to teraz ja. 6. Też mam, no. Więc nie, przepraszam, 14, bo teraz w walkach mam -1, póki tu jestem. W kaplicy Tam, jak jesteś, tak. A to, póki nie wyjdziesz z kaplicy, to masz -1. No, to 14, a dalej jesteśmy w kaplicy, no nie? Tak, czyli tak. To ja dostaję. Tak, czyli dostajesz 2 punkty wytrzymałości. Dobra. O, spada 3. ci. Czyli jest 18. I on dalej ma inicjatywę. Inicjatywę, Czyli rzucaj za Strigoja znowu. 4. Czyli 5 plus 7 to 12. No to teraz jest szansa. 7, 6, ja mam 15. Czyli tym razem ty go klepiesz. Czyli mu wytrzymałość spada do 5, a ty masz inicjatywę. Teraz ja mam inicjatywę. Czyli w sumie się niweluje z tym. Tak, czyli ja mam 15 znowu. A Strigoi ma 7 i 7, 14. 14. Więc wygrywasz, spada mu do 3. 6, znowu 15. On ma 6. Czyli 13, co już spada mu do 1. No to jest 20. No to raczej już... To nie wyrzucę, bo nawet jak będę 12, to mu braknie. Czyli wygrywasz z nim i przechodzisz do 897. Odcinasz napastnikowi głowę swoim ostatnim potężnym ciosem ciężkiego noża. Przejdź do 914. Kaplicę nagle zalewa hałas, do odsklepionego sufitu odbijają się echem rozpaczliwe krzyki twoich towarzyszy, trzaski wystrzałów rewolweru i rozrywanego drewna. To Strigoi wyrywają się z zamknięcia, atakują pozostałych łowców wampirów. Rzucasz się w wir walki, starając się pomóc przyjaciołom w potrzebie. Musisz policzyć, ile uwolnionych Strigoi zdołasz zniszczyć wspólnie z towarzyszami. Zrób też zręczności walki lub test walki, test wytrzymałości, TSP i test grozy. Czyli tak, dobra. Czyli wszystkie testy? Tak, rzucaj po kolei. Na zręczność, na walkę, na wytrzymałość. No dobra, TSP okej, to róbmy. I tam mów, czy zdałeś. Zręczność zdana. Dobra, masz 1 punkt. Walka zdana na farcie. Czyli drugi punkt. Wytrzymałość teraz 4 kostkami. Wytrzymałość nie zdana. Okej, to nic, nie masz tu dalej, masz 2 punkty. ESP, Też nie zdane. dalej 2 punkty. No, groza teraz. No jak to zdam, to będzie... O kurde, z całym. 3 szóstki, ale fart. Czyli co, groza, tak? Czyli masz... Groza zdana, tak. Plus 1 punkt. Dwóch Wylosowany... nie zdałem. Możesz też użyć pióra ewentualnie. No, dobra, użyję. Używasz pióra, tak? Tak, czyli wszystkie już użyte. Czyli zużywasz trzecie pióro, czyli tak, miałeś 3 punkty za grozę, plus 2 punkty za pióro, to jest 5. Zdałem jeszcze zręczność i walkę. To już wszystko policzyłem. Okej, dobra, no. Czyli masz 5, wylosowana liczba jest parzysta lub... Aha, jeszcze rzuć jedną kostką, zobaczymy czy była parzysta czy nie parzysta. Okej. Parzysta, czyli plus 1 punkt, to jest masz 6. Po zsumowaniu wszystkich punktów przejdź do 937. Liczba zyskanych punktów to całkowita liczba Strigoi, z którymi w ten czy inny sposób rozprawia się twoja dzielna drużyna. Odejmij tę liczbę od 20, a następnie podziel wynik przez 4, czyli 6 zabiła twoja drużyna, czyli zostaje 14 i 14 na 4 to jest 3,5, czyli zaokrąglając w górę to jest 4. To liczba Strigoi, z którymi musisz mierzyć się osobiście. Każdy potwór ma cechy takie jak poniżej, a ty walczysz jednocześnie ze wszystkimi. W tej walce masz inicjatywę. Strigoi, walka 6, wytrzymałość 6. Okej, czyli ja biję raz, a potem one biją. Czekaj, bo muszę sprawdzić walkę grupową. Walka z więcej niż jednym przeciwnikiem. Od czasu do czasu może się zdarzyć, że przyjdzie ci walczyć z więcej niż jednym przeciwnikiem naraz. Takie starcie odbywa się w identyczny sposób przy wykorzystaniu opisanych wyżej 10 kroków, z tym wyjątkiem, że musisz się wtedy zająć wartościami walki wszystkich uczestników starcia. Dopóki uzyskujesz wyższe wartości od przeciwnika, zadajesz mu obrażenia, nieważne z iloma wrogami naraz walczysz. Jednak podobnie jak w zwykłej walce, każdy przeciwnik o wartości walki wyższej niż twoja zadaje ci rany. Co więcej, za każdych 2 przeciwników, z których musisz walczyć, równocześnie odejmujesz na czas walki 1 punkt od swojej wartości, czyli w sumie minus 2 punkty masz za liczbę przeciwników i minus 1 za kaplicę. Czyli minus 3. Czyli masz minus 3 do rzutów.
Okej, czyli w sumie tak samo rzucasz za przeciwników, tylko tyle, że masz -3 do rzutów. Dobra. Czyli kto tam miał inicjatywę? W tej walce masz inicjatywę, ty zaczynasz z inicjatywą. Dobra. Czyli masz -2 w sumie do rzutu. No to jest 13. No i rzuć teraz ze Strigoi. 10 i 6, 16. No to oni... 2 dostaję. Dostajesz 2 i oni mają teraz inicjatywę, czyli masz -3. Mhm. Znaczy Czy najpierw za nich? -3, a oni mają +1. Czyli oni mają 8 plus twoje, 6. czyli 14. Mhm. Aha, no to ja mam 10. To znowu dostajesz. I tutaj coś czuję. Że Strigoi mogą wam nastukać, tak? Dobra. O jest, czyli 8. No, 8, Była 6, inicjatywę. 14. No, -3, ja mam 12. Znowu dostałeś. Ile już masz wytrzymałości? 12. Ojej, Ja się... No tutaj chyba to będzie koniec. Coś czuję. Zobaczmy. Aha, 8. Niestety chyba Strigoje was tutaj rozszarpią, coś się zanosi. A, super. 10. Ale jak ja bym rzucał tak jak sobie, tak jak im, a im tak jak sobie. 8 znowu oni mają. Ja cię kręcę. Ojej, i 3, oj, słabiutko. Ale czemu to jakbyś to odwróciło, to byłby remis. O, 5, 6. Czy oni mają 6, tak? Czy 7? 7, bo oni mają cały Dobra. czas mają tu inicjatywę. No. Czyli dobra. znaczy 6 mają, no to wyrzuciłeś ile? 5, 6, czyli 12 mają teraz. Dokładnie tak. To może się udać. Uda się. -3, 6. czyli ja mam 17. No to wygrałeś tą rundę, więc oni spada im wytrzymałość do 4, a ty masz inicjatywę, więc masz szansę Dobra. jeszcze. Ale Lecimy. do ilu spadła ci wytrzymałość? Ja mam 8. Dobra, czyli to jest tak, 6 minus 2 to jest 13 i mają 5. Nie mają 6 walki, no to jest 11. No to na razie idzie, czyli jeszcze raz Czyli ich muszę wytrzymałość im do klepnąć, 2 no nie? spada, jeszcze raz musisz klepnąć ich, no. Okej, minus 2, czyli u mnie jest 15. O, to jest szansa. Musiałbym wyrzucić 11 plus. Czyli Nie! wyrzucasz 11, czyli oni mają 6 i 11, 17. To oni wygrywają tą rundę. Nie! Ale pech, to dobra, czyli teraz tak, oni mają Czyli ci spada do 6. 6, czyli oni mają tak plus 1, 8, 9, 9 i 5 i 6 to 15. jest 15, no to ciężko będzie. No to znowu teraz ja musiałbym wyrzucić bardzo dużo. 5 i 4, 9, minus 3 to jest 6, 9, 15. Remis jest, więc bez Dobra, bez inicjatywy teraz, ale najpierw za nich standardowo, bo oni prowadzili walkę. 6, 12. No dobra, to jest szansa. Nie ma szans. Bo minus 3 to jest 9, czyli dostajesz. No, Czyli zostało ci Jest 4 punkty wytrzymałości. kurde, tak na styk. I znowu tak, oni mają teraz inicjatywę. O matko. 9 plus 10 to jest 16. U nich. No to ja musiałbym chyba 12 rzucić. Aha, no. 5, czyli Dwa, 2, czyli- czyli 11. Dostajesz kolejny cios. Czyli 2 za 2, no dobra, i Czyli już znowu oni. 7, 7. 8. 14. No dobra, to musi być dobry rzut. 5. No to koniec, 0. Tak, i Strigoi niestety w tym miejscu, w kaplicy w dworku Carfax, banda Strigoi rozszarpuje biednych łowców wampirów. I tak się kończy ta historia, niestety porażką. A tak było dobrze, tak dobrze żarło. Ale niestety koła ratunkowe się skończyły. Właśnie, kurde, tak trochę żałuję, że tego ostatniego czy przedostatniego, bo tak w sumie wyrzuciłem w takim momencie, że mogłem Tam coś nie tam było, bardziej to było podziałać. opcjonalne, mogłeś nie zużywać tego, nie? Wiem, tak mi się wydaje, że na te punkty byłoby więcej strigojów, ale No. miałbym koła ratunkowe. No, trudno. Ale jak oceniasz tą rozgrywkę w tą Drakulę? Wiesz co? Jakieś wrażenia w ogóle? Fajny klimat jest, bardzo mi się podoba taki mroczny tego ta muzyczka, więc jakby pod kątem stricte Drakuli bardzo fajnie. Ja lubię paragrafówki, bo pozwalają taką właśnie fajną atmosferę, że cały czas gracz jeden ma ten spotlight i nie ma tam dzielenia, więc cały czas musisz być zaangażowany w tą grę. No ale z drugiej strony wiem też jakby po tym jak kilka poprowadziłem, że paragrafówki są bardzo też dla gracza angażujące to swoją drogą, ale dla mistrza jeszcze bardziej, bo ty masz masę czytania, masę przeskakiwania, więc to są moim zdaniem do grania i do prowadzenia sesje pod takim kątem stricte technicznym trudniejsze, no merytorycznym pewnie trochę mniej, bo jakby wszystko jest gotowe na paragrafach, ale ja się bardzo dobrze bawiłem. Słyszałem takie zarzuty a propos paragrafówek, że one nie do końca
końca pozwalają wczuć się w postać, ale ja w wielu miejscach mogłem wybrać inaczej, wiedząc jakby to, co wiem jako Chrobson, ale natomiast próbując się trochę wcielić w lekarza, też można te wybory dostosować. Bo można było je po prostu od początku, wiedząc, że to jest wampir, trochę inną ścieżką pójść, ale jakby ja jako taki normalny doktorek chciałem pod tym kątem. Kurde, super, bardzo, bardzo mi się podoba i... W sumie 3 godziny nam prawie zeszło z tym. Właśnie to... ciekaw jestem, jakby mnie zginął. Znaczy, bo tak się zastanawiałem w pewnym momencie, tak były 2,5 godzinki i tak dalej. Zacząłem się trochę tak zastanawiać, kurde, w to można bardzo długo grać. Ale potem jak wiesz, jak weszła ta walka, ja tu mam już -3 do walki, to myślę, że w pewnym momencie przychodzi taka sytuacja, że groza już wykańcza. Że jak musisz coś rzucać z grozą i tej grozy już jest te 15 i więcej, a tej grozy dużo się zbiera, no to już się robi problematyczne. Niemniej ja się bardzo fajnie bawiłem, bardzo mi się ten system podoba. No i jak będzie okazja, to ja chętnie jeszcze kiedyś zagram. Jakąś inną postać sobie przetestuję. Chętnie, bo nie ma tutaj jakoś więcej chętnych do tego, żeby ktoś jeszcze chciał grać którymś z łowców wampirów. Jest tylko chętny na granie Drakulą, więc za parę dni zagramy sobie teraz historię od strony hrabiego Drakuli, więc jak będziesz chciał, możemy rozegrać gdzieś w wolnym terminie. Jak będzie jakiś termin, kolejnym z łowców na przykład. Jak będzie jakiś termin, to na pewno będę chętnie testował innego. Mamy też jeszcze tą Złego Czarnoksiężnika z Oz, mam jeszcze paragrafówkę i mam jeszcze ten Koszmar od Alicji, więc zawsze... Wiesz co, no chyba się na przykład do Czarnoksiężnika, bo tam też się chyba nikt nie zgłosił, no nie? Tak, tam się nikt nie zgłosił i tam jest też parę postaci do wyboru, więc... No to w takim razie w pierwszej kolejności myślę, że fajnie było w ogóle potestować te paragrafówki, więc wiem, że tam grasz Drakulą i wiem, że do Alicji jest chętna osoba, więc potem możemy Czarnoksiężnika, jak będzie chwilka, potestować. Ja jestem otwarty. Dobra, no to spoko. Ja się teraz, przyznam się szczerze, że teraz się do niego nie zgłaszałem, bo trochę się Drakula, bałem. tak? Nie, właśnie nawet nie to, w drugą stronę, bo Czarnoksiężnik z Krainy Oz jest taki kultowy i trochę się bałem, że mi wiedzy braknie, ale z drugiej strony to są paragrafy, tam jakby tego backgroundu dużo nie trzeba samemu robić, się przygotowywać, więc chętnie zagram, jak tam będzie jakaś chwila. Ja uważam, że też było bardzo fajnie mi się czytało. Uważam, że ta fabuła, która się tutaj budowała przez te wybieranie kolejnych paragrafów zgodnie z wizją tego lekarza, że to się wszystko fajnie tak zazębiało. I no, to też nie... widać, jak się samemu gra, że jest w paru miejscach możliwość przeskakiwania na inne postacie, więc sobie można urozmaicać tą historię i wtedy też ona nabiera kolejnych jakby odnóg, nie? Bo raz grasz tą postacią, raz grasz tą. Można nawet łatwiej o przeżywalność wtedy na przykład, nie? Zależy. A może robi się bardziej niebezpiecznie z drugiej strony? No tak, bo potem dochodzą te rzeczy, które mogły wpływać. Ale już tak, z drugiej strony chyba bym nie przeskakiwał. Nawet jakbym grał sam, ja to lubię tak tę postać więc chyba ja bym nie skakał mimo wszystko. Więc tak, już nabiłeś 8 punktów krwi dla kolejnej postaci, więc Dracula będzie miał łatwiej. One gdzieś w ogóle były te, chociaż chyba nie, bo chyba kolejny próg. Znaczy pierwszy poziom jest od 10, więc on na razie jest blisko zaliczenia pierwszego poziomu. Więc jeszcze sobie musi trochę dobić, no tak, bo był Syn Smoka, teraz będzie Wlad Palownik. O, to jeszcze powiedziałem, jak przeczytałem o tym Wladzie Palowniku. Fajnie, że tam były takie nawiązania historyczne. To mi się mega podobało, jak właśnie hrabia Dracula. A no był taki, no i on był tym wojewodą i to też mega fajne, że jakby poza taką grą, ktoś, kto jakby się tym interesuje. Że to Amerykanin zrobił, więc ich wiedza historyczna dotycząca Europy to taka jest, powiedzmy, bardzo szczątkowa. Bardzo mi się ten smaczek właśnie podobał, że tam było powiedziane Dracula, no był taki, on był właśnie tym wojewodą i dla mnie mega plus, bo bardzo często w tych paragrafówkach zauważyłem takich, powiedzmy, nie typowo fantazy, tak właśnie baśniobór, tylko takich, powiedzmy, paradokumentalnych. Pokażę do kamery tutaj okładkę. Brakuje tego, a tutaj ten smaczek naprawdę mi się mega podobał, tym bardziej, że właśnie zagrałem w Drakulę, bo ta Transylwania i tak dalej, to są moje klimaty i też się tym interesuję, więc jak to usłyszałem, mówię, kurde, to faktycznie w takiej paragrafówce wpleść coś takiego, co to są z zasady szybkie scenki, a tu jakiś gościu tam opowiada, nagle mówię, kurde, bardzo fajnie, więc za to układ w stronę twórcy, zaskoczyło mnie to i taki, no, bardzo ale mi się ta książka podobało. Ponad 700 stron, więc to jest potężna naprawdę gra, więc to jest kawał roboty. Wydawnictwo Muduko to wydało, widać grube tomiszcze. Kosztuje, cena na okładki jest 80 zł bez 10 groszy, ale tam widzę, że wydawnictwo Muduko często ma jakieś promocje na swoim sklepie. Jak na 700 stron to też nie jest dużo.
No nie jest dużo. I tam już kolejne jakieś widziałem, że wydali, już są jakieś nowości z gier książkowych, czyli te gry muszą chyba im się sprzedawać w takim razie, skoro kolejne jakieś wypuszczają paragrafówki i bardzo dobrze, bo to jest taki, ja bym nawet powiedział, że to może być fajny wstęp dla osób w ogóle nieznających RPG, żeby się zainteresować tego typu rozgrywką i potem sięgnąć po coś, co pozwala na większą dowolność wyborów, tak? To jest to, co właśnie rozmawialiśmy co wspominałem, że ja tak wciągnąłem kuzyna, kuzynkę, siostry, bo tu nie ma tego strachu, kurde, bo muszę wymyślić tą postać. Co ja mam? No jakąś historię trzeba wymyślić, trzeba cechy, o co chodzi. Tutaj jest wprowadzenie fajne, czym jest RPG? Z takim cząstkowym odgrywaniem postaci na zasadzie możesz się wczuć w daną postać, co ona by wybrała i no to co powiedziałeś, start jest mega fajny, dlatego mówię, ja tak siostry wkręciłem i teraz sobie gdzieś tam grywamy w różne inne rzeczy, więc ja bardzo polecam też właśnie paragrafówki dla osób, które albo nie wiedzą, czy są RPG, jak chcą zagrać, może się trochę boją, że jakby gdzieś oglądając inne sesje RPG, tego jest masa, czy nie do końca się czują w odgrywaniu. Tutaj bardzo fajnie można sobie sprawdzić, jak ten system RPG działa, jak ktoś się w tym czuje i taki fajny pierwszy krok, tak jak wspomniałeś, zrobić, no, zdecydowanie. A ty w jakie paragrafówki grałeś sam? I ja wcześniej grałem właśnie w Baśniobór i grałem też z Tailmanem. Nie pamiętam dokładnie, jak ona się nazywała, ale tam były poszukiwania w Egipcie. Też jakby to było na zasadzie kultu. To było gdzieś w klimacie kultu obstawione, więc też jakby tam, tutaj jakby trochę inaczej to wyglądało, bo tutaj po prostu działy się sceny, a w tamtej, gdzie grałem u Tailmana, po prostu przechodziłem sobie między lokacjami i w danej lokacji mogłem wybrać, więc tu po prostu jakby historia była ciągła, a tam jeszcze było to, że w zależności od tego, jaką lokację się wybrało, to też były różne opcje i na przykład zdarzało się, że byłem jednego dnia, nie wiem, 4 razy w tej samej lokacji, tu żeby sobie do kogoś zadzwonić, bo tylko tam był telefon, ale nie pamiętam, jak się ten jakby nazywał, więc, ale tak mówię, no jakby dlatego też się zgłosiłem, bo ja bardzo lubię te grafówki, bardzo mi się spodobały i jak tylko jest taka możliwość gdzieś w coś zagrać, to się zawsze zgłaszam, bo no, to jest bardzo fajny typ opowieści. Dobrze, ja ze swojej strony nie będę już tutaj dłużej cię zatrzymywał. Dziękuję ci bardzo za udział, bardzo mi się podobało prowadzenie takiej paragrafówki jako, powiedzmy, narrator, chociaż faktycznie namiliłem się ozorem srogo, bo niektóre z tych paragrafów były bardzo długie, ale uważam, że to jest bardzo fajna gra. Gdybym miał więcej czasu, prawdopodobnie sam bym sobie nią pograł w zaciszu domowym, ale nie mam tyle czasu, więc wykorzystuję to jako materiał do prowadzenia streamów w jakiś sposób, zawsze to jakiś content na kanał. Zapis tego streamu wyląduje na moim kanale żuraw.pl po uprzednim przemontowaniu i wycięciu jakichś tam jakichś dłużyzn, jakichś tam niepotrzebnych elementów oraz pojawi się także na Spotify w formie podcastu i podcastu wideo. Zapraszam oczywiście do followowania mojego Twitcha, ale fajnie, że rozgrywka zamknęła się w 3 godzinach. Może nie fajnie dla Chrobsona, bo zginął. Zginęła jego postać, ale ogólnie jako content wyszło całkiem fajnie. A, długość streama akurat taka sympatyczna. Tak. Więc to by było na tyle dzisiejszego dnia. Zapraszamy na kolejne streamy. Wszystkie będą wbite do harmonogramu Twitcha. Ja się z wami żegnam. Dziękuję Chrobsonowi jeszcze raz za udział. Dzięki za zaproszenie. Do zobaczenia. Pozdrawiam oczywiście Karczmarza, bo Chrobson jest ze społeczności Karczmy RPG, więc pozdrawiamy całą społeczność Karczmy przy okazji. RPszki łączą, a nie dzielą. Tak jak mawia Royson odnośnie gier wideo. I cóż, do zobaczenia na kolejnych streamach. Papateczki. Jeżeli spodobało ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.